No, witam Was bardzo serdecznie. Widzimy, że tutaj zawodnicy już powoli startują. Koliber wystartował, Antówka jeszcze czeka. My czekamy też również na Nadina, który zaraz dołączy. Mamy drobne problemy techniczne na początek. Tak, witam wszystkich serdecznie, siemaneczko. Widzimy się na rewanżu, jestem już. Antówka jeszcze nie ruszył, jak widać, ale no liczy się głównie game time. Tak myślę, że do paru sekund wjeżdża z tematem. Zobaczymy, poobserwujemy. No i mamy w tej serii pojedynków mamy na razie 0 dla Kolibra i Antóweczka 1 punkt, także zobaczymy, czy się zrewanżuje. Na pewno tego chce, na pewno tutaj chce zemsty. Zobaczymy, jak się tropy z hrabiny rozłożą, jakie RNG będą mieli panowie. Nowa mapka, nowy świat całkowicie. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj widzimy, że ta mapa będzie wyjście top left, więc może być troszkę nieprzyjemna sytuacja na Black Marszu. Zobaczymy, jak na to zareagują zawodnicy. No, może być jakiś riverek, zobaczymy. Antówka otwiera super chesta. Niestety na tych pojedynkach, no to nie są one jakoś fenomenalne, ale zawsze ten startowy gold będzie miał, także to już jest fajna sytuacja. Na pewno panowie szukają na samym początku jakiegoś gazu, który im by się przydał potem do levelowa na 6. poziomie, czy to na hrabinie, czy na jakichś paczkach pojedynczych. To jest zawsze sympatyczna sytuacja. Dokładnie jak wspomniałeś, no na P8 super chest, na P1 chuja, a nie chest. No dokładnie. Dokładnie. Będę ci Nie też... za dużo golda, ale Koliber coś tam potionów kupi, wystarczająco na siedlisko. Tak, wystarczy. Parę potek lecimy. Będę cię potem prosił, Fifus, żebyś identyfikował w trzecim akcie te krzaki jebane. Jasne, nie ma sprawy. Legendarne. Tak wcześniej wspominaliśmy, zawodnicy mieli w dżungli w trzecim akcie na poprzednim ranie rondo. I tam 2 kółeczka i wtedy się pojawia flare jungle dopiero. Tak, to są takie specjalne tile speedrunnerskie, specjalnie pod wyścigi. Taki podobny tutaj jak na siedlisku. Też mamy takie rondo. To parę razy większe. Tak, no i Koliber już Koliber jakby dużo tych diablików fajnie grupuje, pozwala się otoczyć, potem jeden Fireblast wystarczy, żeby wszystko wyczyścić. I to jest bardzo efektywna metoda czyszczenia siedliska przez właśnie Askę, zabójczyni. No i Antywka też już rozpoczyna rzucanie fireblastów. Tutaj wydropił jakąś nadkruszoną czaszkę, też będzie gold na późniejsze zakupy. Ja myślę, że Antówka to bardziej sobie tą czaszkę zostawi, żeby zrobić z niej perfekta. Może w tym speedrunie będzie chciał zrobić perfekcyjną czaszkę zamiast diamentu. Zobaczymy, który klejnot wybierze. No, to by było jakieś osiągnięcie jednak znaleźć w pierwszym akcie, bo na razie jego rekord to drugi akt na perfekcyjny diament. Może tutaj pokusi się pobić go i zrobić to w pierwszym akcie. Może nawet jakby nie, wiesz, to jest super zabezpieczenie. Nie wygram wyścigu, ale przynajmniej zrobię sobie perfekta szybko, także to jest też coś, o czym można mówić. Zobaczymy. No i Koliber strzyszcza już ostatnią paczkę. Właściwie będzie kończył powoli, pewnie też wizualnie skończy szybciej to siedlisko przez to, że zaczął mi to wcześniej, ale Antówka jakoś tak, no dużo czasu mu zajął ten pierwszy tile tutaj, taki niepokorny był, trochę uciekało mu tych upadłych. To będzie takie jedno z dłuższych chyba siedlisk. Tak, Koliber też znajduje cutter z sokietami. Może będzie okazja je wykorzystać, jak zdropi jeszcze jakiś kamyczek. Tak, które świetnie z nową taktyką dla zabójczyni działa, czyli z blade'ami, bo panowie pewnie od 6. poziomu zaczną grać na ostrza. No i taki katar, jeszcze jakby był eteryczny na przykład, z sokietami, to złoto. Ale On już chyba wrzucił coś do tego kataru, chyba zobacz. Rubin, tak, chyba Rubin jest jakiś w tym katarze, no nie? Zmienił kolor na taki lekko czerwony. Tak, na taki czerwony. Tak, zalewako, no.
No i co? Widzimy, nie ma tutaj kapliczki za bardzo w pobliżu WPK na Cold Plainsach. Paczki też Koliber jeszcze nie spotkał. Nie wiem, czy tam po lewej była sprawdzona ta kapliczka. No cała prawa strona Koliber chyba została troszkę sprawdzona. odkrył Okej, wcześniej okej. przed wejściem do siedliska. Okej. Antówka kończy, 4,34 siedlisko. Całkiem. I lecimy. Czy tym razem też będzie jakiś znicz zapalany, czy niekoniecznie? Fajne paczki, dużo tych paczek z Density ma takie dosyć ciekawe Koliber. Mógłby to, aż się dziwię, że trochę tego nie Okej, czyli jest zbijane. Myślałem, że będzie chciał to olać. Grając P1 askami fajnie jest szukać tego expa, gdzieś tam szukać swoich szans, gdzieś skubać ile się da, żeby ten 6. poziom bić jak najszybciej, żeby mieć już ten burst of speed, czyli skill, który daje nam duże przyspieszenie i szybciej się przebijamy potem przez kolejne lokacje, to jest dosyć ważne. Tak niedokładnie zalewa. Tak, Koliber tutaj rozpoznał Bishibosh Tyla. Tak jest. Zabija jego miniony, samego Bishibosha odpuścił. Zabił Density dookoła. I chyba mamy Stony Field. Tak, mamy Stony Field, zobaczymy jak będzie ten. Tylko będzie wejście, czy uda mu się wyrwać może jakąś kapliczkę. Ciekawe, czy sprawdzi wokół tego. Jajko, siema jajko, cześć. A Antówka tutaj zahaczył Burial, już chyba wie, macha myszką. To był znak, że on wie, ale i tak pójdzie i zawraca. Tak. Czyli tutaj mamy na razie leciuteńkie prowadzenie Kolibra. Zobaczymy jak będzie dalej. Mamy kapliczkę i czy mamy jeszcze waypoint jakiś? No, zobaczmy. Nie, chyba nic nie znajdzie. Nie. Niestety nie, czyli na razie nie mamy żadnej kapliczki ewentualnej do sprawdzania. Panowie muszą się ratować tym, co znajdą w biegu. No, przed nami cały Black Marsh, zobaczymy, co tam znajdziemy. Siema chrobu, siema. Stresuje się, myślisz, Koliber, Zalewako? No, myślę, że na pewno nie. Jakaś adrenalina, ale coś mówi na streamie może? Jakieś liki ze streama może? No, Antówka tutaj trafia lepszą kapliczkę, ale co prawda już po zabiciu Rakaniszu, więc zobaczymy jak bardzo z nich skorzysta tak naprawdę. Tak. Ma tunel, tam jak się, zobaczymy jak się trafi ten tunel i widać tak na szeroko się zgląda, szuka waypointu troszeczkę. Troszeczkę chce zahaczyć o ten waypoint potencjalny, bo zobaczył kapliczkę, ale rezygnuje, wchodzi do dziupli. No i lecimy. Okej, Zalewak. No. To znaczy, Jeśli że- panowie nie znajdą tutaj WPK z kapliczką, to jeszcze może warto by było tego Cold Plainsa sprawdzić troszkę dalej, Na szeroko bardziej, tak. odrobinę. No, Black Marsh jeszcze mają cały, zobaczymy jak to będzie na Black Marshu. No i Koliber wychodzi już jako pierwszy, wizualnie, z tunelu. Antówka coś tam łapie, ale nie to co... Tam gaz leżał, mógłby go w sumie skorzystać z niego, ale olał. Ale to nie jest to, co Antówka by chciał teraz. On potrzebuje paczek byczków, archerów, cokolwiek, żeby fajnie skorzystać z tej kapliczki i szybciej wbić ten 6. Siema, Tak, tutaj Koliber minął drzewo Inifusa, postanowił nie walczyć z tymi Yeti. Ma też troszkę niski chyba level. Jeszcze nie ma 6. Bierze się za czempionów. No, za to Antówka coś tam znajduje, ma paczkę. Znajduje Dosyć paczkę, nieprzyjemną. Musi uważać, żeby nie zostać sfrizowanym, bo to jeszcze dla zabójczyni jeszcze bez Burst of Speeda to dosyć ciężkie. No, coś tam mu się udało przyekspić troszeczkę. A Koliber dostaje Ski Shrine'a, tylko niestety nie ma tego 6. poziomu jeszcze. Większy damage, ale większy damage na Black Marshu jak najbardziej mu się przyda. Kolejna paczka tutaj Inifusowa tym razem. Od Antówki, czyli Hedgix jest zrobiony. Tak, Koliber już z WP-kiem na Black Marshu.
Znaleziona kapliczka Expa i mamy rzekę na Black Marshu. No i jest River Map, tak. Generalnie to jeszcze nie jest przesądzone, że musi być chamski układ waypoint wieża, ale no jest szansa, że waypoint będzie po jednej stronie, a wieża po drugiej. I dokładnie to mamy. I mamy dokładnie Dosyć to. daleko. Tutaj Koliber zauważa też, że jest shrine jeden do sprawdzania przy wieży. Tak, No i tutaj jeszcze podejmuje. świetna paczka u Antówki. Oj tak. On już z 6. levelem. Więc ma teraz tą drobną przewagę. Będzie biegł z burst o speedem. No i za chwilkę też zauważy, że ma rzekę. Tak jest. Nie będzie zadowolony. No, Koliber przedziera się przez kolejne paczki, trochę mu się niestety rozbiła. Trochę dłużej to trwa niż powinno, ale ma 2 blary do 6. poziomu. Tak, tutaj Też- też te duszki z mocą trochę mocno mogą bić na tym Tak. 5. levelu. To niebezpieczna dosyć paczka. Tak, no i jest 6. No i teraz się troszeczkę zmieni tempo gry u Kolibra, no bo będzie miał blade'y, czyli ostrza i będzie mógł korzystać ze swojego kataru przez to. Więc ten damage będzie no niesamowity na P1, to po prostu jest przecinak od tego momentu, no i już zaczyna szybciej chodzić. Więc teraz zaczyna się taka dynamiczna, mocna gra. Też co mógł też przemyśleć, grając w ten sposób na blade'y, to czy nie zainwestować sobie może 5 punktów dexa w zręczność, żeby może więcej trafiać, częściej trafiać. No pamiętajmy, że ostrza, trafianie tego ostrza głównego Blade Sentinel zależy od skuteczności ataku. Więc to też do przemyślenia. Dokładnie. Tutaj Antówka Siema Ciri. dobra decyzja, bo on znajduje tą wieżę i zostawia przy niej TPK, leci na Tamoa. Nie będzie później musiał tej drogi pokonywać od WPK jeden raz, tak jak Koliber. Zwłaszcza to też ma nad głową tego Skillshine'a, no więc ta podróż jest szybsza. I teraz może fajnie skorzystać z tego Skillshine'a. Też widać po kursorze, że rozgląda się za paczkami, że chce expić chłopak, no nie ma na czym. Znowu troszeczkę feeling z Diablo 4, o którym wspominał Kiszak. Na Tak, poprzedniej troszkę takie edycji. Tamoa nieprzyjemne. Zero włóczniczek praktycznie. Tak jest. Ale na starcie chyba Chociaż tutaj- paczka Yeti, czy nie, Jerzy. Ach, Z mocą też. z mocą. Ale to 2 blade'y trochę kajtowanie. Tak jest, level up i nie przejmujemy się, lecimy. A no i u Kolibra hrabinka. Kolibra hrabinka, zaraz zobaczymy jakie runy były. Mamy Etcha. Całkiem nieźle, zawsze coś. Dobry początek. Może być. Tak, to jest dogryweczka. Antówka też swoją pierwszą wieżę rozpoczyna. Mamy przewagę jednej wieży, ale mamy też już Outer Cloiser. Mamy zewnętrzny monastyr łantówki, także właściwie Tak, Panowie i są jeszcze na równym różnica poziomie. 1 minuty in-game time, tak. game time. Koleś twojej siorki, czy coś wiadomo kiedy ladder 5? Nie mam pojęcia, trzeba byłoby zaglądnąć do kuli takiej, która przepowiada przyszłość, ale no jak miałbym strzelać ja, to tak stawiam, że może początek września, końcówka sierpnia, ten nick to jest okno. Ja myślę, że najprawdopodobniej Ladder wystartuje po tym pojedynku. No, jest też taka opcja. Potrzebujemy wtedy szybko Grega, żeby nagrał zajawkę dla zespołu. Jak mamy ruszać za 1,5 godzinki. No i mamy podejście łantówki. Mamy Etha, tu również jeszcze Itha dodatkowo.
co jest 1/3 tala. Sympatycznie. Sympatycznie, sympatycznie. No, tutaj panowie będą musieli sobie poradzić z tą drogą długą do wieży, jeszcze brakiem kapliczek. Jedna kapliczka przy wieży, nie wiem czy jeszcze jakaś po drodze. Ale tutaj z levelem nie będzie już tak kolorowo jak na poprzednim ranie. Oj tak. No Oj, i w tym Antówka samym momencie znajduje Antówka expa. znajduje expa. Ale zdecydowanie, no nie mają tutaj waypointów do kapliczek, nie mają szybkiego kręgu przy waypoincie. No, zobaczymy też ile będą chcieli zostać na hrabinie. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, na tych pojedynkach te aski, te zabójczynie, to one mogą sobie troszkę dłużej posiedzieć nawet. Wbijać ten 12, 11. Tak, jeszcze tutaj Antówka nie pokusił się o sprawdzenie tego szrajna przy wieży, a mogło być na przykład dobrą decyzją, gdyby tam się trafił kolejny exp szrajn, przebiec jeszcze raz, na przykład baraki, znaleźć sobie już malusa, dobić ten level na barakach i potem jeszcze pobiec z kolejną kapliczką na wieży. A czy on w ogóle ją odkrył? On w ogóle wie o niej, o jej istnieniu? Czy... Odkrytą ma, ale teraz nie sprawdza. sprawdził w ogóle. Okej. Tak, dobrze, że przyszłaś Ciri, bo może lader nie wiadomo czy wystartuje po tym ranie, ale masz pojedynek z Toadim dzisiaj jak coś. Jest zapisany na 24. Także mam nadzieję, że rozgrzana już jesteś i in-game time działa. Tutaj Nadine bardzo optymistycznie powiedział, że może lader nie nastąpi po tym ranie. Zobaczymy może w trakcie. Jest taka szansa. Tak, teraz już widzimy tempo zabijania tych paczek, to jest paczka za paczką, te blady robią niesamowitą robotę, dlatego czasy zabójczyń teraz po tym najnowszym patchu ze zmianami next hit delay no po prostu powodują, że zabójczynią gra się dużo szybciej od samego początku, bo po prostu ten blade robi mayhem. W tym momencie trzeci punkt u Koliber, Koliber atakuje trzeci punkt Burst of Speed, mamy Ral, Nef, It, 4 runy wypadły? Od Antówki 4 runy chyba. Albo 3. Tak, 3 runy. 3 chyba. Realne fit. I mamy drugiego Itcha, popatrz. Więc jeszcze teraz musi wydropić tylko albo Tala, albo Itcha właściwie i ma Tala. Mamy Rala. Nie powinien być problemu, no fajnie to wygląda, A optymistycznie. Koliber z Taletchem. Koliber Talet, tak. Więc cały jeden element za nim i w sumie cały jeden element przed nim. Nie ma nic do Tiralka. Zobaczymy, ale 8 poziom, rozkręcamy się dopiero. Przewaga levelowa Antówki. Leciutka. Tak, jeszcze tutaj mogliśmy zauważyć, że właściwie Antówka zabił troszkę szybciej hrabinę drugą, mimo że Koliber był pierwszy z tą pierwszą hrabinką, więc Antówka jakoś tutaj szybciej przeleciał. Może miał gorsze paczki. W sensie Koliber miał gorsze paczki i dlatego dłużej to zajęło. Możliwe, możliwe. No i tutaj widać, że jest ten fire damage. Jeszcze exp w tempo. No piękny check. No to fantastycznie. Zobaczymy, czy Antówka sprawdzi tym razem tą kapliczkę. Jeżeli tego nie będzie robił, no to tutaj mamy... sprawdza, też sprawdza. Był taki szybki check. Niestety nie miał takiego szczęścia jak Koliber, no ale takie decyzje popłacają, bardzo dobrze. O to chodzi, sobie nadgoni troszeczkę straty względem Antówki. No tak, wyrównała się sytuacja z tymi kapliczkami. Tak, no i teraz trzymamy kciuki za dobre RNG. Żeby i u jednego i drugiego było to, co chcą najbardziej. No, Koliber musi uważać, bo tutaj dostaje hity od czempionów. Chciał podnieść scepter. Tak, zdecydowanie takie czempioni berserkerzy potrafią dać w kość. Mamy 5. level łantówki.
Znalazł sobie jeszcze paczkę do ekspienia, szuka też tych paczek, rozgląda się. Koliber pewnie to samo zrobi. No i mamy... I Antówka z Realem. Real. Edhem. Więc nic nowego. No i brak, no jeszcze nie ma ani jednego elementu, za to u Kolibra. Tak, i zauważ, że Antówka Zobaczymy. chyba się pozbył tych 2 idchów, to mogła być zła decyzja. Oj, o właśnie. On chyba je sprzedał. On je sprzedał. Aj, no ciekawe, czy u Kolibra chyba nie padła żadna runa, swoją drogą. Także niestety, no, fatalne RNG, ale o kurczę. No, Antówka zrobił taką niefajną rzecz. Może nie pamiętał po prostu, z czego się robi tala czy coś. Bo był w takiej pozycji, a może zaraz mu wypadnie. Ale był w idealnej pozycji, bo mógł tylko wydrobić jednego itcha. Mój tal gotowy. No, Ciri, tak zawsze jest, że po takim czymś wypada ci tylko jeden itch na przykład, nie? Zobaczymy, czy ta decyzja zaważy na losy speedruna. I tutaj widzimy, że Antówka szybciej sobie radzi z tymi wieżami. Za to Koliber znowu z Exp Shrine'em kolejnym. Tak trafia te czempiony. Tak, no, Kozłód Tutaj L-Shape'ik u Kolibra niesprawdzony jakoś. Też Koliber tam miał takie sytuacje, że jakiś upadły mu uciekał i tak dalej, ale chodząc cały czas tym X-Shrine'em, bo to jest kolejny run z X-Shrine'em, i tak będzie w fajnej pozycji, no i ma tego taletcha. Także ja myślę, że spokojnie tak dać sobie już 2 wieże maksymalnie i do przodu, i rura. Tak, Ariku tu będzie cisnął. No, kolejne paczki łantówki. No też ciekawe byłby taki pojedynek, gdyby u jednego zawodnika, gdybyśmy mieli u jednego zawodnika Taletha, a u drugiego tylko Tirrala na przykład. To byłoby bardzo ciekawe. Patrz, 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 Tirral. Tiri Dwarale. Chyba, że on to wydropił. No to On to wydropił czy zdobył? Tak, zdobył. No to jest chyba taka sytuacja, o której mówisz. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Zaraz Koliber zabija swoją hrabinkę w jego rundzie. Mamy szybką paczkę i ten scenariusz, o którym powiedziałeś, jest prawdopodobny. no ja tutaj na miejscu Antówki nie wiem, czy bym jeszcze nie forsował tej hrabiny. Jednak brakujący tal to jest duża szansa. Nie ma takiego problemu aż właśnie na tego tala. Patrz, no, Edha lubią. W tej giereczce. No i teraz co myśli Koliber? Co robić w ogóle z perspektywy Kolibra? Ma 11 poziom, patrz. Ma tal Edha, ale nie ma żadnych perspektyw na Tirrala. Szczerze, ja bym w tym momencie już szedł na Andariel. Bo uznałbym, że wydropienie Tirrala w jednej wieży to raczej ciężko by było. No a 2 to już jest strata czasu, imo. No nie wiem, jak ty byś podszedł do tego. No ja bym już raszował w tym momencie. Tutaj musimy pamiętać też o tym, że Koliber nie ma jeszcze odkrytego Outer Cloister, więc on i tak obok tej wieży będzie przechodził, więc może to jeszcze jedna po prostu zostawić TPK, znaleźć WPK, Outer i jeszcze jedną No zrobić. tak, bo jak już ten dystans musi przejść, jak on nie ma tego outerka, to można się pokusić, nie? Z drugiej strony, no, musiałby trzymać kciuki na one take, no, ewentualnie coś dodrobić potem. Ciekawe, ciekawe, jak zrobi. Tówka mocno liczy na tala. I pewnie też chciałby już kończyć powoli tą wieżę. Cześć Jonari, siemanko. Raczej Ariku czempionów chcemy skipować. Raczej zależy od paczki i tak dalej, a od sytuacji, ale w większości przypadków czempionów chcesz skipnąć. Tutaj Koliber strasznie dużo czasu spędza w skrzynce.
Ale już sobie przygotował tarczę, przygotował taletcha, znalazł fajny small charm, chyba tam było z 5 slide resa i życie. Coś takiego, tak. Koliber na tym teci się trochę sobie poświęca czasu, ale mi się podoba ten spokój taki. Dużo lepiej niż gdyby to chaotycznie robił i czegoś zapominał, także lepiej w tę stronę. I co mamy? Mamy Itch. Patrzcie! Czy Tal też wydropił, czy tylko Itch? Bo Antówce wypadł Itch. 2 Itchy. Zalewako podpowiada, więc gdyby nie sprzedał 2 Itchów poprzednich, to już miał Tala. Miałby Tal Edha i Tyrella, ale sprzedał niestety. To musimy dopytać się, co się stało. No i ta decyzja może zaważyć o całej grze. To jest bardzo ważne, co się teraz stało. Może mu też wydropić Itch bardzo szybko i nie będzie to miało żadnego znaczenia. Albo Tal. No zobaczymy. Ciekawa dynamika się zrobiła. No i on już odpuszcza, leci dalej. Leci chłopak dalej. A Koliber kolejny exp na głowie i zobaczymy jaka decyzja. Czy będzie tutaj portal i Tamoe, czy on tutaj już nie idzie na wieżę? On to już widać, że chce skautować i wychodzić. Czy zostawi portal? Nie. Całkowicie olewa, nie robi. Dla mnie ok, decyzja wydaje mi się spoko. Zwłaszcza, że ma pół levela do 12. Wie, że ma jeden element. Nie ma perspektyw na żaden drugi. O, tutaj sobie jeszcze po drodze wbije 12. Łatwo. A Antówka chyba odpuścił Malusa, nie wiem czy zostawił gdzieś tam TPK. Nie zauważyłem barakach. akurat, patrzyłem na Kolibra. Coś na jailu. Olał, Zalewaka podpowiada, że olał. No a też patrz, O, jak to szybko też się taka przebija. nie za dobra decyzja, bo on nie ma taletcha, nie? Niego ten FRW 10 mogłoby być bardzo ważne. Tak, zwłaszcza, że to tylko jest zostawienie portalu po drodze. To też fajnie byłoby się tym poratować. No, fajna byłaby ankieta teraz na czacie, bo powiem szczerze, że zajarałem się tym meczem strasznie po tych decyzjach. Po tym, no, można powiedzieć, dużym błędzie Antówki. I właśnie to, co mówił Fifus, że będziemy mieli sytuację najprawdopodobniej, czyli Koliber z szybkością poruszania się, z taletchem i Antówka z damage'em, czyli z liściem. Po jednym elemencie mają panowie. Będzie bardzo ciekawie. Jaką? Kto wygra? Serio, no? Na kogo obstawiacie, jak patrzycie na to? Czy komentatorzy są trzeźwi? No, to już Darweszek najlepiej na to odpowiada, że na trzeźwo tego się nie da oglądać, ani komentować. Koliber znajduje Malusa. On troszkę Dokładnie. inną drogą ruszył na barakach. No to na zdrowie. Tak, no i fajnie jakby jak najszybciej po tym exp-shrine, jak mu zajdzie, żeby wrócił się do miasta i już nasycił te budki, żeby czerpać. Chłopaki to w poprzedniej grze bardzo późno zrobili, tak mi się wydaje, że chyba po końcówce pierwszego aktu dopiero sobie przypomnieli o Imbiu, a można by korzystać z tego. A ty, Nadim, jak uważasz, co lepsze? Talet czy Tyrell? Jakbyś miał mieć Ja bym na tej wolał samej grać. mapie do wyboru. Jakbym walczył, wydaje mi się, że wolę mieć taletcha. Przez te zmiany z tymi obrażeniami wolałbym mieć taletcha, bo jeszcze jakby się udało dorwać skill shrine'a, no to ratowałbym się jeszcze z tym damage'em na starożytnych, na bossach ze skill shrine'em nad głową. I może nie byłoby to aż takie brutalne, no też bym spróbował Imbiu. Jakby mi się Imbiu nie udało, to bym na pewno chciał kupić w drugim akcie budki do biegania jeszcze szybszego biegania. No i tyle. Także ja chyba taletka bym wybrał w warunkach wyścigowych, ale wydaje mi się, że różnica byłaby niewielka. A ty jak uważasz? Właśnie to może trochę zależeć od map, prawda? Im gorsze mapy, Oczywiście. wyższe, tym talet większa wartość. Z drugiej strony właśnie mamy szansę jeszcze trafić te buty na Imbio, czy to w UNPC-ta i zniwelować tą różnicę FRW. No a damage'a tak łatwo sobie nie zniwelujemy. Jest szansa może tylko, nie wiem, z Kill Shrine'em. No niektórych właśnie ratować się sytuacjach. z tym skillem, nie? No, cały czas tym skill shine abuzować. No ale wydaje mi się, że bo mówimy tutaj o warunkach wyścigowych, że wychodziłoby dość podobnie. No bo jednak liść da nam dużo szybsze, trochę, znaczy dużo szybszy, no szybszy CS, przyjemniejszy, bezpieczniejszy.
Wszystko się hit recoveruje łatwiej. No, z drugiej strony dobieganie, potem trzeci jak długi, piątak długi, no ciężko. Ale wydaje mi się, że talet bym wybrał. No i co, mamy full scout łantówki. Wie już gdzie iść. Tak, te katakomby niestety niefartownie. A zobaczmy tutaj na chwilę na inner, bo na przykład Antówka spotkał tutaj szaman Paka. Jest tutaj bosspack szamanów. U Kolibra zwykły bosspack, Tak, dobra. tak, tak. Ale one się chyba mogą zamieniać, nie? W sensie mogą się zamieniać. Nie wiem, jak się zespałnią raz na normalu, to już chyba GG, tak? Jak od tej strony się wejdzie. Jak się raz już rolną. W sensie chyba szamani mogą się pojawić Mogą jako się- też czempioni. Tak, tak, tylko że jak on już, Koliber raz u siebie wyrolował już tą pakę, to ciekawe, czy mógłby to rerolować, w sensie, czy by mógł pójść tam jeszcze raz i czy mogłyby mu trafić czempioni, czy na normalu to jest już konstant. Tak, chyba tak. Jest Okej. taka szansa. Tak jak ja na tych czarodziejkach, to na tym baraku raz po prostu zwykła paczka szamanów mi się zamieniła na czempiona. Aha. Tak, no ale potem już się nie zmieniało, nie? U ciebie tam te baraki jakby... Te dwie paczki były stałe chyba. Oho, mamy No te paczki, które były stałe, to były cały czas, tak. cały czas. No. Tutaj fajna paczka była zombiaków. Koliber je... No, zabił miniony, został tylko boss z Fire Enchantem, Tak więc jest. go Te zombiaki, odpuszcza. te Tej zombiaki byczki. bardzo ładnie u Kolibra z levelem na tych katakumbach. Kurs niestety, ale ten kers zejdzie bardzo, i tak by ta kapliczka to już była na końcówce, więc mała strata. Tak, mimo wszystko już ten 13 level wbity. Przed chwilką go wbił, 12 już miał wcześniej, cały czas używa trapy tej ogniowej, więc 13. Taka ciekawostka, te zombiaki, które mijają panowie teraz na katakumbach, one mają loot table z trzeciego aktu. Także teoretycznie mogą tam dropić nawet runy z trzeciego aktu, etchy, talera. Może teraz łantówki, trzy czempiony zombiaków. Nice. To byłoby niezłe, jakby w tempo jeszcze mu to padło. Ale generalnie jest taka mała szansa. Okej, mamy belt. Saruska. Poleciała jakaś runa Sandariel. Mamy runę Eld, niestety. Elt. Niestety. Rubin, sympatycznie. Duży rubin. Widać, Antówka też sobie lekki... Duży rubin opluty. No, opluł ten rubin. Nadkuszony tam podniósł, ale duży rubin opluty. Mamy belt Xarusa, tam chyba cold dress jakiś. Więc fajnie. Zawsze coś. No, Xarusik sympatyczny. Life, cold dress, bardzo ładnie. Ale nie ma siły. Musi dać jeszcze piątkę siły. No i czekamy teraz. Bardzo mocno teraz zwracamy uwagę na runy Antówki, a Koliber podejmuje Andy. No i popatrzmy, jak ona będzie szybko spływała z tych trapek. Na tym poziomie Andariel też na normalu ma minus 50% odporności na ogień, jest bardziej wrażliwa, więc to jest chwila. No i panowie są bardzo blisko. Różnica w splitach to jest jakieś... To są 2 minuty. Teoretycznie Antówka obił... Zobacz, że Antówka Ulala, znowu czyli... robi wcześniej. O kurczaki. No, Antówka chyba bardzo nie chce biec bez Stal Etcha na tym ranie. No, Koliber na pewno już pójdzie do Chyba przodu. sobie uświadomił, że wydropił 4 itchy, więc no, może znowu 2 polecą, nie? Mhm. Tak, tak, no. Co za zmiana decyzji, niesamowite. No, szkoda, że nie można odkupić Żariku, niestety. Ten Okej. okay. Koliber zrobił to imbiu. Robił to imbił przed chwilą, tak mi się zdaje, ale nie wiem, czy to wypadło. Chyba nie siadło, przynajmniej nie widzimy na speedrun toolu. Jeszcze nie. Zobaczymy. Jeszcze musi się odświeżyć. A też tak mi się wydaje, że nie było. No i świetnie, Koliber sobie już się uzbraja.
Wydaje mi się, że tutaj mógłby ten Katar już odrzucić. Ewentualnie na Switchu mieć na jakieś, nie wiem, robacze gniazdo, cokolwiek i już biegać z tym daggerem. Nie robi tego kolejną grę, ale to też takie szczegóły. Szybkie przejście w prawo. O, Pięknie. tak. Dobrze Już się zauważył. bałem, że Koliber nie zauważył. Tak. Jeszcze paczka. Czy tam żółki po lewej stronie? Też chyba fajnie tak na szeroko to, co Koliber zrobił, tak sobie sprawdzić więcej tej przestrzeni przed miastem, bo jest duża szansa, że na samym początku będzie jakaś paczka, jakiś fajny exp. Dobrego czeka zrobił, wydaje mi się. Mamy Tala Tak. u Antówki. Czyli nie będzie porównania jeden element kontra jeden element, bo Antówka ma 2 elementy. No także na tym błędzie No sprzedania... i praktycznie równo w drugim akcie. Tak, tak. Równo w drugim akcie, no i żeby doścignąć Antówkę z Girem, no musiałby Kolibrowi wydropić Tiri Ral, co jest, no, ciężkie. Zobaczymy. Jak rozpracują drugi akt? Na pewno Koliber musi teraz... Ma 2 akty, żeby zbudować sobie przewagę. Bo Antówka będzie miał większy damage i to dużo większy damage od niego w 4. i w 5. Ewentualnie właśnie zrolowany Skill Shrine będzie troszkę nadrabiał. Tak. Tutaj też fajne ryzyko podjął Antówka w sumie. Opłaciło się. Przeklęty save Titanów. Opluty waypoint przez Kolibra? Dlaczego? Okej. Wziął jednak, już myślałem. Ma na Shrine Antówki nic ciekawego. 13 poziom mają panowie, to tam 14 jest chyba już u Kolibra, ale no troszeczkę expić muszą tutaj. Troszeczkę sobie poexpią na tej pustyni. Tutaj ciekawa sytuacja. Koliber znalazł salę umarłych i cofnął się WP-kiem do TP, a Antówka będzie musiał tam przebiec jeszcze raz później. Nie ma jeszcze znalezionych sal. Tak, no. Ten WP z Dry Hillsów dosyć blisko też robaczego gniazda, więc teoretycznie też na oazie już tutaj nie jest potrzebny WP. Siema Competitive Muffine Diver. Hello. We are commenting today with Fifus some speedrunning league. Siemka. Siema. No, taki zalewako, taki remaster wyścigu Tytanów spoko by był, no. Ja też bym chciał, ja sobie go polecę. New speedrunners, but very good. They became very good very fast. No, moglibyśmy, zalewako, ja chętny. Nie ma sprawy. Możemy polecieć. Okej. Koliber zostawia portal już przy robaczym. Ciekawe, czy w jakiej kolejności będzie chciał podejmować. No, wydaje mi się, że przy pierwszym lepszym WP-ku wróci się do robaczego i do ekspiania w tej sytuacji. No, teoretycznie mógłby też olać tego TPK, bo, no tak jak mówiłem, ten WP Dry Hills jest dosyć blisko. Dokładnie. Więc też nie ma presji, że musi znajdywać czy coś. Aż żeby dotarł się do tych, do szponów już. O, ma WP-k. Tówka chyba już z 14 poziomem. 14 salę umarłych. Ci mają równy poziom w tym momencie. Koliber 14, 2 bary, Antówka zaczyna. Tak, i tutaj Koliber dosyć wcześnie podejmuje to robacze gniazdo, nie? Dosyć niski level. Ale jeśli spotka tutaj paczki skarabów, dobre, to też dobrze do expi. Wie, że przeciwnik będzie miał taką samą mapę, więc też będzie musiał się przedzierać. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to robacze gniazdo. Trzymaj się go, kurczak. Tak, no jedna paczka od razu wyczyszczona. Sympatycznie, jakiś goldzik chyba, duży gold.
A w tym samym czasie Antówka już leci z kostką, kostka zdobyta. No i tutaj właśnie, no tutaj Koliber no musi wygenerować jakąś przewagę. Dobre by to było dla niego. Gdyż no cierpi na brak Fajnie sobie generala. tutaj Koliber podmienił tarczę na drugi zestaw broni, gdzie ma dagger. Tak. Zrobił to elegancko. Oj. Ma tą tarczę chyba z topazem i rubinem. Drugi poziom Tak. instantowy robaczego gniazda. No i zobaczymy, jak to robacze do końca będzie I chyba wyglądało. Beetleburst znaleziony. Beetleburst u Antówki. Jeśli zapamięta, gdzie on jest, będzie mógł tutaj sobie też troszkę jeszcze przejść. Na przykład od razu po amulecie, chociaż Tutaj dobry check zrobił przy Antówka. WP-ku Arkeina. Tak. Już fajny check zrobił Antówka. Sprawdził przejście na krótko, które jest możliwe w tym układzie. To też jest dużo czasu O, można stracić. Koliber wydropił Tira i Elda. La la. Dwie runy w tak wąskim przejściu. No. No to teraz Real w To trzecim teraz akcie. Real. W momencie wbicia 19 levela najlepiej. By wyleciał. Ojejku. No dzieje się. Albo zaraz postanowi pójść na hrabinę jeszcze raz. Skoro ma jeden element, mówi pierwsze idę na hrabinę. Nie, to byłoby... Myślę, że nie. To byłoby strasznie mocna decyzja. Przy takiej ścieżce zobaczymy, jak bardzo jest zdesperowany. Teraz wypatruję Elder Tyla na Lost City. Chyba właśnie obok niego Antówka przebiegł. Siema Esmieciu, kiedy jakieś pojedyneczki z Fifim? Myślę, że teraz mogą być bardzo często. Odpowiedź jest jedna. Always. Always. Jest i ten Beetleburst u Kolibra. Zczyszczony pięknie, ciekawe właśnie, czy będzie o tym pamiętał. Jest też fajnie, dużo takich luźnych skarabów też. Bardzo dobry exp. No i mamy Lost City u Kolibra i sobie powoli goni Przejście Antówka. było chyba po prawej Prawo, stronie, prawda? Prawo, tak. Po czym czy Koliber też tak odbije? Może Pewnie. od razu, bo tutaj ta mapa trochę tak kieruje. Jest szansa. Zobaczymy. Po drodze też spotyka fajne paczki. Cały czas ten exp się kręci. Nie ma pustych przelotów. Wcześniej Beetleburst z Density Skarabeuszowym, teraz to jest ok. I patrz, chyba odbije... I zobacz. Ajajaj. Blisko. Ale tak, chcę tam iść bardzo. Także tutaj na pewno sobie urwie troszkę czasu. Tylko niepokoi mnie, że idzie on w kierunku, w którym nie może być nigdy wyjścia na Lost City, czyli na południu. Przez to, że po prostu... Troszkę analogicznie jak Antówka. On też tak chyba obszedł tę mapę. On chyba, Antówka, nie przypominam sobie, żeby sprawdzał południe, ale... Chyba tak wyszło, bo te schody, Okej. zobacz, one są tak bardzo nisko. I on też tak chyba ominął tego Tyla Elderowego. Mi się wydaje, że on tam przy no i tych tu schodach był. Będziemy mieli waypoint. I od razu... Tutaj jakiś popatrznie ciekawy ten Viper Temple. Siema i stary, ich to pozdrawiam. Siema. Jakiś Żarty- reversik lub... No, jest tutaj chyba... Jeszcze chyba jest miejsce, że tam środkowa droga może zakręcić. Na jeden tile. No i tutaj raczej Koliber podobnie to przeszuka. Tak. A Jantówka leci już na reversa oczywistego. No i patrz. Ale zobacz, będzie chyba Dead. tak jak ty mówiłeś. Mhm. Na Czyli tam- wprost i dopiero. I tam się zmieści jeden taki mały skurczybyk. I Jantówka też już nie sprawdza tam, bo nie wierzy w to, że to jeszcze zdąży obrócić. O, No i patrz, to to jest kolejny dead. chyba najgorsze co mogło być. Oj. No i Koliber już ten robi czeka, on nawet nie sprawdza tych bocznych, czyli w jego przypadku dobrze to wychodzi, sprawdza to przejście. No w ogóle tutaj taka identyczna paczka żołnierz szponów, nawet kolor ten sam. Tak, tutaj Koliber się może trochę zniechęcić, bo on tam troszkę ma nieodkrytej tej mapy. Będzie miał dylemat, a może ominąłem. To jest po prostu taki potężny
I wers. No i patrz teraz, Koliber też tutaj. Strasznie oszukująca ta mapa. Strasznie. Czy Sorką nie opłaca się Tirral? No Sorka nie grasz Sorką pod ogień na speedrunach. Znaczy możesz, ale jest to słabszy build po prostu. Można Tirral zagrać na pod Switchu, jeden punkcik w Blaze'a, żeby szybciej biegać. Tak. Na 19 levelu akurat, jak będziemy mieli teleport. Tak. W mieście trzeba użyć Blaze'a chyba poza miastem i tepnąć do miasta i szybciej Tak. będziemy biegać. Tak. No, dokładnie Zalewako. Są takie komentarze nowe. Jest świeży zbiór. Siema fizyk. Siema. Siema fizyk. Rozsiadaj się, komentujemy sobie. Okej, Antówka szuka bazy już pod Tirrala. A propos, znalazł bardzo szybko. Chyba nie była droga? Czy była Tak, droga? tylko Czy 12 000. Oj. Niecierpliwy. Z drugiej strony ma... Aha, ma 16 000, więc w sumie większość kasy poszło na to. Tak, Nie mógł ma po już prostu pieniędzy. wyjść z gry, zresetować. Zostało mu 3000, ale no, drobi to. Całe te szczęście jak przed nim. Ale trochę taka pochopna decyzja. Widać, że nie chciał ryzykować, że będzie musiał długo rolować, ale te laski akurat są łatwe do zdobycia. O, zobacz, tutaj Koliber biegnie zabić jeszcze ta Antówka biegnie zabić Beetlebursta. Pamięta o nim. A Koliber już w pałacu. Wróbel, poprzedni meczyk był Antówki. No i teraz mamy też ciekawą sytuację. Jak ty zaczął teraz oglądać, na przykład to wprowadzę. Oho, już myślałem, że stream padł. Że Koliber potrzebuje tylko jednej runy do Tirrala. Potrzebuje runy Ral, która no dropi czasami. Nawet teraz jakby miał fałszywe drogi, to fajnie gdyby sprawdzał te super chesty na końcu. Specjalne skrzynki na samym końcu. Na P1 mała jest szansa, ale zawsze jest. Ciekawe, czy będzie o tym pamiętał. Tak samo super chesty w kanałach. Generalnie zbijanie density też w trzecim akcie. O, jest dużo okazji, gdzie może tego ralka dropnąć i fajnie jak będzie szukał. I wtedy się zobacz. ekipy zrównają. Dobrze, Antówka kolejny raz walczy tutaj z Beetleburstem. Tak. Przy okazji też zarabia pieniądze wydane pochopnie. Tak. Upload Skillshine u A Kolibra. Koliber już Arcane. Kolejny exp u Kolibra. Już nie wiem czy nie 5. Jeszcze tutaj kolejna paczuszka spotkana. No i to taka fajna paczka, bo Tak, właśnie no, ładnie z to niej wygląda. runy padają częściej, więc fajna paczka. Tak, tutaj Koliber mógłby się pokusić o mordowanie tych duszków, żeby znaleźć tego rala. Otwieranie Może sprawdzenie skrzynek. też skrzynek na końcu. Tak. Dokładnie. No tutaj stream Antówki czasami laguje, ale chyba jest git. Nie ma takich dużych problemów. Ewentualnie właśnie Koliber mógłby wejść do Antówki na czacie, zapytać byku jaka gierka i daj jednego rala. Antówka z 4. No mógłby się podzielić, to fakt. Ale też tutaj Koliber nie sprawdza tych skrzynek. A i patrz, olał skrzynki na końcu. No mógłby sobie tą szansę zwiększyć na dropy, ale może spontanicznie jakoś poleci. I starych, ale nie wiem, nie kibicuję. To nie moje intererere. No i Antówka rozpoczyna robocze gniazdo, które Koliber miał już wcześniej zrobione. Koliber już druga droga. Tak, no Dajemy zobaczymy. sanktuarium. Zobaczymy teraz Arcane Sanctuarium i czy tutaj jakieś mind gamesy będą robione. Bo zabójczyniom można bardzo łatwo zastosować mind gamesy na duelach speedrunowych, czyli wybieramy najgorszą możliwą drogę, znaczy statystycznie najgorszą możliwą, czyli takiej po której wróg nie przejdzie na pewno jako pierwszej, czyli schody i balkony. No i ufamy, że tam będzie one way. Jak tam będzie one way, to
wygraliśmy grę. No, jest to dokładnie taktyka, którą Antówka przyznał się, że zastosował w pierwszym pojedynku. Wybrał schody. Jako Więc pierwszy four-way. i nie opłaciło się to troszkę. Tak, no jeżeli to nie wyjdzie, no to GG. Piszemy GG na czacie i może tym razem się uda. Ja właśnie czekam na ten moment. Już było kilka takich chwil, że byłem blisko, ale na razie się jeszcze powstrzymam. No, tak, tam, to GG fifusowe musi być. Właśnie, dobrze przypomniałeś. Ja będę prosił tutaj o jakieś szybkie ocenki, werdykty. Tylko to już za późno, bo to musiałbyś zrobić przed wyjściem z siedliska. Tak, Zalewako, no. Początek walki. O! A i kolejny elt u Kolibra. Ajajajajaj. No ale pomarańczowe przedmioty na ekranie Kolibra będą emocjonujące. I chyba znalazł No. właśnie dobrą drogę. Mamy two-waya. Tak. Jest two-way, wiemy jaka droga jest poprawna, zobaczymy. I nie jest to najgorsza droga, jest całkiem spoko, także Antówka też szansę ma, że wybierze ją jako pierwszą, drugą. Kolejny tir. Tir. 4 runy Koliber dropnął w drugim akcie. No ten Real niestety jest taką runą właśnie trochę wysoką, nie? No, najwyższą tutaj na telelokacji, nie? No, jeszcze tomby. Tomby, flayerek. Do 19 levela jeszcze trochę czasu ma, także tej realnej straty z tytułu braku Tirala nie będzie, ale... No, kibicuję mocno. I Antówka chyba jakiś Mind Games, schody. Są mind games schody, tak. To jest typowy, to jest totalny, prawdziwy mind game. No, na tym mind game się niestety się trochę przejedzie. Ja obstawiam kolejny four-way, biorąc pod uwagę te Mind Gamesy. Też obstawiam four-way. O, dętka u Kolibra. Dętka u Kolibra, troszeczkę... Zostawił sobie TPK. Idealny tepek, mała strata. Wiedział, że ginie, nie może nic z tym zrobić. Chyba też rejów tam nie miał pod ręką. Cześć Marcelo, cześć. Więc no na tym mind gamesie nieudanym Koliber może sobie wygenerować fajne prowadzenie, nawet gdyby nie zdobył tego Tirala, to potem będzie się to reprezentowało. Tak, tutaj Koliber chyba miał też paczkę guli. O, skipnął ją całkowicie. Chyba postanowił, że... No zaraz pierwszy. blokują mu właśnie drzwi, więc jednak postanowi ją Właśnie to zrobili. pokonać. Tak. Nie no, rozbiegli się. Talet zakładany. I talet. Tak. Przez chwilę Koliber się zbugował, bo Nie nie był wiedział pewny, bo dlaczego. widział czerwone. Tak, tak, a to tak się buguje i miał mindfucka chwilowego. Że warto tak wspomnieć, taka ciekawostka, że gdy mamy zepsutą zbroję, też nie możemy do niej włożyć runy. Też można się zdziwić, Yep. kiedy chcemy sobie złożyć taletcha, a tu runa nie wchodzi do dziury. No i w tym momencie widzimy, Antówka kompletuje całe wyposażenie na calutki Tak. już run. Tutaj też była szansa. Antówka na chwilkę podniósł Reala zamiast Edcha, ale szybko się poprawił. Aj, mamy drugą dętkę u Kolibra. Te tomby są dla niego błogosławieństwem i przekleństwem, bo tomby, no dużo, te tomby, które trafił, mają dużo skarbeuszy, dużo tego expa można uzyskać, no ale niestety są też zabójcze. Trochę też tutaj tego golda traci, bo cały gold ma przy sobie, ale jest w sytuacji takiej, że finansowo powinno być ok, poszczoczyć jak przed nim. No i też zabijanie paczuszek tutaj na tym tombie jest dla niego dobre i density, no bo to jest też kolejna szansa na runę real. Tak, i też buduje cały czas level, zmniejsza tą szansę, że będzie potrzebne jakieś doekspianie po trzecim akcie. Patrz, tylko zwrócę uwagę, Fifus, co się dzieje u Antówki, nie wziął waypointa na sanktuarium, te chłopaki mówią, więc wracał się z buta jeszcze przez sanktuarium i teraz idzie na tą... Tak, ale zobacz, że teraz wybiera dobrą drogę od razu. Tak. No spodziewałem się, że on raczej weźmie
Czyli potem jak zaczął te mind gamesy robić, to myślałem, że jednak będzie inaczej. Ale jak portale zobaczył, to no, podejrzewam, że nie chciał już kombinować. Może po tej pierwszej drodze też mu nie wyszło. Mówi, dobra, już gram normalnie. Ale warto No, to zaznaczyć, jest że... mocno nieprzyjemny. Tak. Expowo jest dosyć przyjemny, nie? Ale jest niebezpieczny przez to. A Lightning Res Tak, i zerowy. dosyć tutaj długa droga. Oj tak. No i Koliber teraz się zastanawia, gdzie iść. Nie poszło tak, jak by liczył. O, jest jeszcze tutaj jakieś drzwi się znalazły, może tu? Chyba na to wygląda. Tylko nie odbija chyba w dobrą drogę, chociaż prawo dół. Tak, już Powinien się ma. kierować i jest. Już znalazł. No, tomby nie rozpieściły Ciri, to fakt, no. Tomby nie za bardzo. No Fajnie. i tutaj już mamy też taletka chyba u Antówki. Właśnie wbity 17 poziom. Tak, Talet już na sobie, nawet ubrał jeszcze czapkę z 2 ralami, która dopiero będzie możliwa do używania od 19, ale to już na zaś. Siema Rafulson. Pojedynek spinerski, kolibrantówka, runda druga. Komentujemy sobie. Siema Janolo, witajcie. Speedruny. Jestem pewny, czy Koliber tutaj przygotował sobie mikstury odtajania na Duriela. O, nie chyba pieprzył. Tak, to jest taki Duriel wyjątkowo bez mikstur odtajania dzisiaj. Pytanie o Zalewako, dlaczego Antówka biega bez Dagera? Biega z Katarem, bo no nie pamięta o tym. To samo było chyba na poprzedniej grze. Koliber też trochę biegał z Katarem na poprzedniej grze, ale w tej się poprawił. Dobra, Duriel padł. Zacny lód jak na Duriela. 4 rzadkie przedmioty to jest bardzo mocne. W tym takie drogie breastplate, tarcza może fajnie pójść. Jest spoko. Zdróweczko replay, zdrowie. Zdrówko. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj przeszukanie tej mapy Antówce. On chyba szybciej znajdzie, zobacz to przejście. Tak. Nie będzie zwiedzał wszystkiego. Chyba, jeżeli dalej będzie szedł tą stroną. Zobaczymy, o co się pokusi. No, ale ta mapa jest, zobacz, jaka mocno nieprzyjemna. No, zabójcza jest ta mapa. A, Koliber zameldowany już. 30 000 prawie z Duriela. Goldem nie musi się w ogóle przejmować, coś tam sobie sprzedaje traderowi. No i szuka Rala. I lecimy, zobaczymy jak dżungla w tym ranie. Czy odda, czy nie. Zobaczymy jak tutaj będą chłopaki podejmować decyzję na dżungli. No bo to też jest element speedrunu, który może zaważyć na wyniku i to bardzo mocno. To tutaj może się wydarzyć wszystko. Źle odczytana dżungla to jest potworna strata. Patrz, Koliber zrobił Nadira sobie. No, Antówka tutaj zrobił switcha na laskę, że rzeczywiście nie używa tego Dagera, tylko ma laskę, ale chyba ma już Tirala w lasce i laski nie widzimy założonej tak naprawdę. Tak, dlatego Bez to, broni atakuje. To co mógł zrobić, to po prostu włożyć tira na samym początku, żeby korzystać troszeczkę chociaż. Ale to niewiele da akurat na zabójczyni, to tak, dokładnie tak jak mówisz. Przygotował sobie cały set, że ma to gdzieś. Tak, siłą woli Tirala. No i zobaczmy dżunglę. Koliber tutaj na pewniaka bez minimapy. Aj, jednak odpalił. Nie no, jest. Tak. Antówka na pewniaka bez życia. Wiedział, że tam kapliczka będzie. Ta, Chyba Antówka widział się Kolibra już wcześniej oglądał. Antówka się śmieje. Tak, to już mówiliśmy, że on do dyskwalifikacji jest od początku. Ale widzę, że Antówka się fajnie bawi w tym tombie. Dokładnie tak samo jak Koliber. Tak im się spodobało, że postanawiają... Nawet więcej czasu. jedno więcej pomieszczenie sprawdził. Dobra, czyli mamy waypoint z przejściem.
I zobacz, że te splity Duriela, tutaj ta przewaga z pierwszego aktu umknęła całkiem Antówce. Oj tak. Oj tak. Rafulson, dziękuję za suba. Dziękuję, dziękuję. Oj tak. Antówka prowadził 2 minutami. No a Raffle teraz so N just subscribed. jest przynajmniej 5 minut za Kolibrem. Przynajmniej, a jeszcze jest przed walką z Durielem i tak dalej, to Koliber wypracował sobie tą przewagę. Zobaczymy. Możemy mieć fajny teraz obraz gonienia Antówki za Kolibrem z większym damage'em. No, jestem mega ciekawy. Bardzo ciekawy jestem. Koliber już w tej, w popranej I jaskini. Antówka chyba tutaj... On chyba nie wypił tych mikstur odtajania, bo troszkę większy damage dostaje. Wygląda jakby nie wypił. Ale... To tylko Duriel, prawda? I dropi Runatal z Duriela. Co to były za dropy w ogóle? Co tu się stało? 2 żółte ringi, 2 armory. Tak. Natal. Mokry sen czarodziejki. 2 żółte ringi z Duriela. No, armory w sumie też. O, Gold. u Kolibra też Runatal. U Kolibra też Runatal. Jeszcze 2 runy Talu Kolibra i Marala stali chyba. Czyli Koliber poza No, krabiną pechowo z 5 tymi run. runami. No. Blisko, blisko. Zobaczymy. Drop rate jest duży, także no, poza hrabiną 5 run. I Koliber? zdobył. Tak. I Koliber tutaj, zobacz, on chyba pójdzie od razu na Great Marsha, podejrzewam? Czy będzie sprawdzał dalej Nie, no tą chyba pustynię? powinien Boże, sprawdzić. pustynię. Dżungla. Jako doświadczony speedrunner powinien to sprawdzić, wydaje mi się. No, już mamy. Jest portal. Okej. I mamy. No, nie jestem że- fanem tej drogi, bo z WPK ma dalej niż chyba Tak. na piechotę. Też tak mi się wydaje. Ale może chce się zdouble checkować, że tam po lewej niczego nie ma na 100%, może też do końca nie jest świadomy tego, że Great March musi być przed flayerem czy coś. Nie wiem, ale lepiej, żeby sprawdzał. To jest zawsze lepsza decyzja na wyścigu. Ciekawy jestem, jak Antówka to rozegra. O, już tam nie było O, szansy praktycznie, bo tak. zobacz, Wie, że 6. nie ma. tile camp, Tak, tak. Wie, że nie ma. który robił. Jest, jeszcze się upewnia, widać, że takie no, jeszcze nie jest do końca pewny, jeszcze zaznaczył tą nieodkrytą lokację, ale to jest 4. tile, tam nie może niczego być, więc może być pewny, że jest git. Niestety nie było skipa, no i dżungla też wydaje się dosyć długa. Zobaczymy, jak Antówka to rozegra. Antówka tutaj bezpiecznie, zobacz, znalazł tego WPK, cofa się, chociaż tam był chyba skrócik w tym kampie, On chyba nie odkrył tego skrótu. żeby nie ominąć żadnego tile'a. Mhm. Możliwe. Ale to nawet dobra decyzja się tak cofnąć. Właśnie, na przykład tutaj mógłby być Spider Cavern. Wiemy, że go tam nie ma, ale gdyby był, Tak. to on by go znalazł, a Koliber nie znalazł. Tutaj mamy pusto, bus sprawdza to. No, Fire Shrine. Myślę, że super, tak przed flayerkiem z braku laku zawsze to jest coś. No i co, mamy flyer u Kolibra, tutaj w prawo. Więc flyer też jest w 3. segmencie, jest przejście Great Marshu, także no taka średnia dżungielka. I tak, szkoda, że Koliber się nie zdecydował tam od razu, nie zauważył. Czy od razu powinien biec na tego Great Marsha praktycznie. Tak, tak, tak. On jakby się... Nie wiem ile Koliber tego 3. aktu ogarnia i po prostu pewnie się chciał triple checkować, bo każdego speedrunnera ta zmora zwiedzania dżungli prześladuje i to już jest po prostu rysa, skaza. Bardzo duże density u Kolibra. Musi uważać, ale powinien się cieszyć z tego. Szybciej dobije level. No, my Ciri czekamy. No, zobacz co się dzieje. Antówka właśnie ominął Oho, kampa. tak, i też będzie tutaj czekował, idzie do kampa. Sprawdź. Zostawił portal.
który mu się nie przyda, my to wiemy. Co to było? Gitbin chyba podniesiony, ale taki pomarańczowy Okej, to był Gitbin, już myślałem. Czyli dobra, Koliber zyskuje Gitbina, otwiera portal, zostawia... Nie wiem, czy ma potki na długą podróż. Ma świetne w ogóle density. Świetne density flayera. Ciekawy, czy Antówka będzie miał dokładnie takie samo. No i tutaj już dobijanie tego 19 to czysta przyjemność. No i szansa na tego Rala. I mamy ze splitów Duriela wynika, że około 2 minut różnicy między panami na korzyść Kolibra, ale myślę, że dżungla mocno zweryfikuje, zobaczymy. Tu już Antówka dostaje pełnego gazu, bo właśnie wbija 19 poziom i korzysta ze wszystkich run, które zebrał, czyli masz liścia, rale też działają w hełmie. Koliber też już 19 poziom, no ale przypomnijmy, nie ma jeszcze Tirrala, brakuje mu tego Reala cały czas. Ma szansę wydropić go jeszcze tutaj na dżungli. Tak samo w podziemiach u pieszców. Tam też są duszki czasami. Też większa szansa na runę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mógłby się pokusić też otworzyć chesty na drugim poziomie w kanałach. Chesty na Lower Kuras nawet można by było sprawdzić, jeśli będą po drodze. Tak. No właśnie tutaj. No i pięknie. No tak jakby cię po prostu posłuchał, nie? Jakby cię po prostu posłuchał. No, ciekawe, Koliber czy... też już zbanowany ze Tak speedrunowania jest. chyba. Jeszcze sprawdzimy, czy będzie sobie sprawdzał super chesty na drugim levelu kanałów. Tam też może być ciekawie. Jeszcze może się podratować chestem za Mephistem. Tak, tutaj Mr. Piki zwraca uwagę, że tam były nawet jeszcze jeden. Ten kampik z super chestami obok, tuż obok. Idealny setup. Idealny setup jeszcze. No, ciekawe, kto robił save'a. Tak, tutaj Kolibar też minął paczkę. Łukasz się kusi, żeby ją zabić. Tak, zwłaszcza, że jeszcze te 9 barów musi jakoś nabić. Zostało mu tylko dungeon. Player dungeon. Z density. No i też tutaj jakieś to expianie ewentualne bym widział. Chyba, że coś w tych kanałach poznajduje więcej. Zobaczymy. Ale musi trochę się spiąć z tym levelowaniem, żeby potem się nie wracać. Siema Marty Gorgo. No i Antówka właśnie w tym momencie dotarł na Flare Jungle. Czyli już jest za tym nerwowym okresem szukania, skipa i tak dalej, którego nie było. Więc już ta lepsza strona dżungli. Zobaczymy, jak tam gonienie. No tutaj Antówka dosyć szybko się orientuje, który kamp jest dobry, który zły, jeśli chodzi o Gitbina. No ale muszę przyznać, że matchmaking, miałem przeczucie, że to będzie dobry że to będzie starcie na właśnie fajnym, podobnym poziomie. No tak, bardzo fajne zestawienie, tutaj wyrównany poziom. Skill Shrine, o jeszcze u Kolibra, na pewno miło, sympatycznie. Czy poprawił? Poprawił. Burst of Speed oczywiście. Chyba taki sam trzeci poziom podziemia, co na poprzednim pojedynku. Identyczny. Czyli dosyć długa droga, ale zawodnicy może zauważą. Ciri, mówisz, że to niewiara wygrywa pojedynki? No, masz rację. Cheatowanie wygrywa pojedynki. Drugi monitor. Tak jest. Na pojedynku zawsze dobra rzecz.
No i mamy mózg. Dosyć irytujący. Antówka tutaj troszkę się tak zakręcił. Chyba to bije o coś tam. To jest, szuka tego Antówka, tego expa też. Dlatego dłużej się kręci po tych rzeczach, bo już wie, że powoli mu się skończą moby. Antówka już wyrusza do miasta, a Koliber leci z kanałami. No i zobaczymy teraz, czy tutaj też będzie jakaś różnica w podejściu panów i w farcie i w RNG. Siema naczelny. To mega miło naczelny. O, Koliber znajduje I już Koliber znowu ma... Golden Chest. No ale Tak, i przynajmniej... postanawia zawrócić. Będzie szedł jednak tą drugą stroną. Ale przynajmniej ma jakiegoś hinta. Podpowiedź jakąś. Może być na szybko, na krótko. Nie. O. Tutaj bardzo obiecująco wygląda. Niestety. No, ale tam Koliber nie sprawdził do końca. Aha. To jest ten taki tile kłopotliwy. Dużo No. mostków i tak... A lepiej pójdę naokoło. Tak, chyba idzie, no ale mimo wszystko idzie to sprawdzić. Tak mi się wydaje. Chyba, że idzie w górę teraz. Oj, oj, oj. No, powinien to sprawdzić, bo to właśnie w tym kierunku, idealnie w tym kierunku jest gdzieś wyjście. Nie musi być tam, ale no, duża szansa, że to mogło być tam. Zobaczymy. Dobra, Antówka się przedziera już do bazaru. O, może tutaj za ścianą? Chyba? Oj, też może być. Nie, niestety. Niestety. Okej. Ale Koliber też zostawił portal, ale on nie przeszedł do Travinkal w sumie. Mógł wykorzystać tą okazję teraz, że jest przy wejściu do APR Kurast. I sobie Tak, śmignąć. powinien to wykorzystać. Bo jakby odruch był dobry, tylko nie zrobił tego założenia. Okej, teraz usłyszał. Pozdrawiam Koliber w takim razie. Mogło być tam zalewaków. Wydaje mi się, że tam, gdzie nie sprawdził Koliber na początku, no jest to przejście. Może być po środku gdzieś. Okej, Antówka odkrywa Golden Chesta. No i ta sama decyzja. Zobaczymy. Koliber, jeśli nas słyszy, to mógłby teraz wydropić właśnie Reala. Proszę, no, please. No i Antówka też zrobił coś dziwnego, bo chyba odkrył przejście. Nie jestem przekonany. Zawrócił. No. Trochę tak to wygląda, No. ale I chyba tam tak. jest tam jest ten jeden tile. O, co się dzieje na tych kanałach? Bardzo ciekawe kanały. Nie sądziłem, że kanały będą jakby gwoździem programu. Koliber szuka, czyli wiemy, że tutaj, gdzie Koliber nie sprawdził, to nie ma wejścia, jest wszystko git. Wejście jest w środku i zostało odkryte przez Antówkę. Ale Koliber chyba pójdzie sprawdzić najpierw to, co nie sprawdził. Jednak na środek, zobaczmy. Tak, no i zobaczymy, czy przejdzie jakoś środkiem, czy ten, no Kolibra, no rundka dookoła będzie robiona, bo to już jest ten motyw, że człowiek głupieje. A Antówka, ja chcę wyhaczyć ten moment, kiedy on się domyśli, że... O kurwa, co ja zrobiłem? Gdzie będzie szukanie mapy, gdzie właśnie będzie kmina. I Koliber zbliża się chyba Koliber teraz do ma. dobrego Tyla. Tak, sprawdzi to i GG. Tak. Więc na pewno jest zadowolony, że nie musiał biegać dookoła. No i teraz... I teraz tylko będzie zyskiwał względem Antówki. Tylko problem jest ten u Kolibra, że jednak ten level, nie wiem jakim cudem, ale Koliber jest chyba underleveled Ale to w 4... stosunku do Antówki. 4 bary. 4 bary. I chyba Antówka nie robił jeszcze podziemia łupieżców, a on zostawił sobie TPK w kanałach. Oj, zostawił.
Antówka zostawił TPK w No. kanał. O, i teraz chyba Chyba właśnie się skapnął. zorientował. Tak. Tak. To nie dość, że Zorientował się. kanały tutaj troszkę bardzo się może strollować. Może to zająć jeszcze kawałek czasu. To potem Oj, jeszcze spacerek po Gitbina. A przypomnę, że chyba Antówka nie wziął sobie WPK player, ponieważ odkrył szybko, że to WPK. Tak, No to cofam. Wiem, że to nie Gitbin. tak. Cofnę się. Nie ma. Więc tak naprawdę wycieczka z tej pozycji z kanałów do Gitbina. Tak, z bazaru chyba ma WPK na Czy bazarze, nawet czy tam z możliwe? bazaru. No i teraz patrzcie, co się dzieje. Każdy czas Antówki, no to jeszcze minie troszeczkę, zanim on się zorientuje. Teraz już leci zwiedzanie całego. Szkoda trochę Antówki, ale pamiętajmy, że jednak ma tą przewagę słów runicznych, więc Tak, jeszcze tak. będzie mógł to nadrabiać. To właśnie buduje 4., 5. akt. świetną dynamikę, bo ma tą przewagę tych itemów. I będzie gonił Kolibra. Będzie bardzo ciekawie. No i teraz Antówka no, mógł się na siebie wkurzyć troszkę. Nie mogę się doczekać, jak zadam mu to pytanie o to. Co czuł, kiedy wszedł na drugi poziom kanałów? Zobaczmy, co teraz zrobi. No, patrz, nie ma, on ma Travinkal dopiero. Czyli postanawia ze Spider. No musi. Mógł tutaj skrócić sobie drogę, tam był skrócik. Nie zauważył go. Tak. Myślę, że to jest osobny obóz, też tak mu się odkryła ta mapa. Mógł się nawet pokusić o wyjście z gry. Tutaj jeszcze jakieś takie drobne pojedyncze papki i ja nie wiem, czy on by nawet 21 nie wbił na takiej drodze. Mógłby bić. Przekuć ten błąd w zwycięstwo, prawda? Pozyskanie większego damage'a. Ale myślę, że on teraz tak się spiął w sobie, że mam potężną stratę i teraz już gonić. No i Koliber zaczyna Mefista. I teraz zobaczymy, ten speed będzie bardzo ważny. Zobaczymy, jak z Mefistą u panów. Czy Antówka zrobił radę? Travinkal? Czy dopiero podbił waypoint? Nie robił rady jeszcze. Nie robił. Musimy też pamiętać, że Koliber musi doekspić te 3 bary, więc też jeszcze chwilkę czasu Tak. będzie musiał na to poświęcić. No, Koliber też chyba nie ma waypointa w Flyersach, więc strzelam, że jakiś Canyon Maga może, coś, szybka rundka. Zobaczymy, co postanowi. Dosyć ładnie sobie poradził z Mefistem. Rubin. Jeszcze wręczył jakąś kosę od razu najemnikowi, więc nie musi kupować piki, chociaż ta kosa to raczej damage'a jakiegoś dużego by nie miała. No i Antówka w tym momencie dopiero dobiega do tego miejsca, w które miał się tepować. Czyli można powiedzieć, że tak z 1,5 minuty in-game time, albo do 2 straty było tutaj. To jest dużo. Dał na pewno Kolibrowi czas na zyskanie jakiejś tam przewagi. Ja myślę, Zalewako, że nie inaczej. No i zaczynamy. 4. akt u Kolibra. Będzie przejście chyba na... Okej, nie ma przejścia na krótko. Tak nie powinno być. Tam jeszcze tak przez chwilę była szansa, że ta mapa odbija za zakrętem, ale Tak. chyba nie. I Antówka 3. poziom podziemia. Tak Koliber jest. bije tutaj na outer trochę potworów i zobacz, dobił 2 bary. Tutaj jest fajnie. Bardzo fajnie. Fajna możliwość do expienia, ale nie na Pitlordach, bo Pitlordzi mają tam wyższe poziomy, więc na wszystkim oprócz Pitlordów w sumie leci ciekawie exp. Więc fajnie to wykminił. Pewnie taki miał plan, że już tak parę barów to
Nie będę się nigdzie cofał. Ja na miejscu Kolibra jednak dobiłbym tą 20 przed chaosem, CS-em, przed rzeką. prawda? Tak, Bez Tirrala zdecydowanie. ten jeden level bardzo będzie ważyć, nie? Tak, zdecydowanie. Tak samo, to samo chciałem powiedzieć, że no tak niewiele brakuje, że tutaj parę trapów więcej by rzucił. No i to mogłoby zmienić losy też CS-a. Może więcej potworów by wchodziło w hit recovery i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy też jadowitość CS-ów u panów. CS to też jest mega punkt zwrotny. Siri pyta, czy w wypadku jak się zostawi TP przy podziemiach, to nie warto szukać WP na bazarze. Można tak szerzej troszkę poszukać, zależy, ale raczej nie? nie warto. Zależy też od sytuacji twojej, nie? Ale raczej nie. Zazwyczaj wtedy chcemy przebiec te kanały jak najbezpieczniej, żeby wyjść na Travinkal. No chyba, że jesteś po Nie prostu cofać się kilka razy. w desperackiej położeniu, że nie masz potów, nie przygotowałaś się dobrze na wymarsz, nie? Aczkolwiek raczej nie. Koliber znowu podsłuchał, tak? Jeden i drugi dyskwalifikacja. No popatrzmy. Mephisto zabity w minuta 16 sekund, co w godzinie 16 minut i 30 sekund. Timer rantówki to jest 1,18, no to tak myślę realnie jeszcze dotarcie do Mephista, no tak ze 4,5 minuty przewagi Koliber jakoś ma, można powiedzieć. Połowa czwartego aktu, zobaczymy. Koliber zaraz znajdzie się w CS-ie, no i tutaj decyzja lewo-prawo. No i Questlog się pojawił, więc... A tylko chyba to jest Questlog z wcześniej. Tak, to już wygląda tak, jakby miał być waypoint. No i zobaczymy. CS. Siema Obunuła. Jeszcze Koliber tutaj wychodzi. Może pojawi się kapliczka Tak jest. na rzece. To był czek na pewno pod kapliczkę, nawet sprawdzę sobie. Tak jest, szeroko. Bardzo fajne zagranie. Bo może nie wiecie, ale to są pewne miejsca, w których się pojawia kapliczka przechodnia. I nawet jeżeli nie było jej tutaj przy waypoincie, to mogła się pojawić w drugiej grze i jakby się pojawiała raz, no to już byłaby do końca save'a. Cześć Bąbelku, Bunua, siemango. Ciekawe jak to działa dokładnie z tymi kapliczkami. No, mega, mega. Bezproblemowo rzeka. Fajnie, szybko się przedarł. Wiedział jak chodzić po rzece. Tak mi się wydaje. No i zobaczymy tutaj. Nie ma tego damage'a. Save TP zostawione. Fifus ma milimetr do level upa. Też tego jednego skilla mniej niestety. Safety P przedziera się przez pierwszą szykanę. Druga krótka. O, jest w domu. Antówka. W tym samym czasie rozbraja Mephisto. No i będzie tak jak mówiłeś. Prawie że 4 minutki. Coś takiego, coś takiego. No świetnie to wychodzi. Jakby mi się wydaje, że jak teraz już nie będzie sytuacji kanałowej, czyli coś dziwnego się nie wydarzy w tej grze, to może być bliżej niż nam się wydaje. Może być naprawdę bardzo, bardzo blisko. No zobaczmy jak z infektorem wyjdzie. Oj, Koliber tutaj save exit strat, prawie. No, było blisko. Okej, infektor już ten. Wydostał się, tylko chyba mu został ten infektor tam z tyłu, niestety. Tak. I będzie dętka, czy nie? Uj. Było blisko przez chwilę. Ależ to wymanewrował. Dobrze. Chyba Koliber czytał czat właśnie. Głośność ten komentatorów przestawiał. Tak, no kajtuje sobie infektorka do Sejsa. Klasyczny strat. Fajnie jakby nie wychodził do miasta, ma mniejszy damage. Fajnie jakby zabił go w tym one take'u. No bo jak wyjdzie z miasta, jak straci go z zasięgu wzroku tego infektora, to on zaczyna się leczyć.
A w jego przypadku mniejszych obrażeń, no nie jest to fajne. Intensity też takie nieciekawe. Tak, troszkę tak. A Antówka już goni. Z zawrotną prędkością. W ogóle ominął Antówka wejście. Dobra, już myślałem, okej. Aha, on Izuala bije. Antówka postanowił bić No Izuala. zobaczymy, ile mu to zajmie. Tak, chcę go przyciągnąć do... do schodów. Jestem strasznie ciekawy. Przypomnijmy, tutaj ma tego Tyrrala. Więc to jest ta bardziej pozytywna wersja, zobaczymy. Ale nie ma Skill Shrine'a. Moim zdaniem, no dużo czasu musi poświęcić. Robi Tchula. Tchula, tak. Runa Tchul. Więc generalnie Antówka potem leci jeszcze Hellerana jak coś. Też tutaj Antówka, nie wiem ile Kolibrowi zeszło ze znalezieniem przejścia na City, ale chyba szybko sobie poradził. Koliberek Tutaj Antówka nie dość, że musi co krok się zatrzymywać. Tak. To chyba będzie musiał otoczyć całą mapę. No, Antówka znalazł. No i teraz co? Fokusujemy się. Ile tego HPK zostało? Zobaczmy. Nawet nie chcę wiedzieć. No, połowa. Połowa życia. Strasznie dużo, nie? No. Nie wydaje mi się, żeby to było optymalne na takim pojedynkowym ranie. Ale popatrz, jak szybko jak się zaczął fokusować, to... No to ten damage No wchodzi tak, 5 faktycznie. strapów, a jedna po drodze to jest jednak różnica. No. Więc sam nie wiem, czy w takiej strategii warto nawet cały czas się zatrzymywać, tylko po prostu można się skupić na nim już i go dobić. Tylko że no, warunkowałbym to jakąś właśnie skill shrine'em jeszcze dodatkowym. Bez tego ciężko. Antówka poszedł w bursta. Tak, siódmy Burst of Speed został zapakowany właśnie. Oj, Koliber tutaj otoczony. Mało Oj. pułapek na ziemi, 0 pułapek. Safety P, już wie, że ginie. Czy próbuje... Tak, no ciężka sytuacja. O, będzie ciężko. Ja bym brał Merca. Może teraz ten tepek, może uda się z tego tepeka uciec. Tak, wymknął się. Kurczak, zawodowiec. To mogła być sytuacja Bardzo na... mało pułapek tutaj zostawia Koliber. No to miał taką sytuację, że to mogło zaważyć w całym ranie właściwie, ale fajnie to wypulował wszystko. I teraz znowu, patrzcie jak niefortunnie się ustawia, nie? On jakby wpada w te rogi sam. Użył Cloaka. Użył, tak. Nadirek jest, no... Czyli ładował się w pułapkę i potem uciekł z niej Nadirem. Fajnie. Że zobaczyliśmy Cloaka. No, Antówka już Tak. wjeżdża. No i zobacz, Antówka faktycznie może uda mu się wbić 21 level przed No. starożytnymi. Tak. A jak nie, to już by mnie kusiło, żeby to dobić jakoś tak na szybko, bo to... Ma plus 2 skille z Izuala, plus 3 skille z Tyrrala, jeszcze plus 1 skill z levela. Z levela. Tak. Gdzie oczywiście wybrał 7 Burst of Speeda. Też chyba bym tak zrobił przed wycieczką na 5. akt. To nie byłoby takie złe. Wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Ty stosowałeś się No, ale taki w sumie... No, mów. Ej, kolejny tal. O, ja cię kręcę, tak. No, mówię, 3 tale, mamy Rala. Zobaczymy, Koliber kmini chyba. Tak, patrz! Rala robi z 3 tali! I Koliber zdobywa w 4. akcie Tyrrala. Idzie po bazę. Tylko żeby nie zrobił save exita. Tak. Co za... Od razu znajduje bazę. Za 2600. Nie jest źle. Oho, tutaj przez chwilę przekminka. Czy Ral Tyr, czy Tyrral, ale... Dobrze było. Dobrze było. No, Antówka w trapatach mocnych, tak.
Patrz, co się dzieje u Antówki na ekranie. Może się uwolni z tego tak trochę jak Koliber? Tak. Teraz już się uwolnił. Po prostu portal się pojawia troszkę obok, kiedy jesteśmy otoczeni przez potwory, nie ma miejsca na niego. Pamiętajmy, że Koliber ma na swoim, jakby swój timer 2 minuty do przodu względem Antówki, więc jakby oni nie są do końca w tym samym momencie. No, ale teraz już są panowie na tym samym poziomie z damage'ami. I patrzcie, co się dzieje u Antówki. Przejdzie. Ale było przez chwilę ciężko. Kurczę, ale meczyk. Mega Bardzo interesujący. fajny. No. Fajnie, że się udało. Myśleliśmy, że będziemy mieli pojedynek Talet kontra Tyrell, a wyszło finalnie, że mamy wszystkie słowa. Tak, że wszystko jest, no. No i Diablo upadł. Godzina 29:07. I pytanie teraz... Oj, nie wiem czy widziałeś, ale Antówka odpalił sobie Monster Shrine'a i trafił mu się rycerz Immune to Fire Ojej. tuż przy infektorze. O, ja cię kręcę, nie zwróciłem uwagi akurat. O, Właśnie tam sobie chyba spaceruje. ups. Ale Zalewako, zwróćcie uwagę, Antówka chyba nie ma już tepeków. Oj. To też ciekawa uwaga, Zalewako. No. A, zaraz zobaczymy. I wbije zaraz za momencik ten 21 level. Tak jest. Pójdzie od razu w trapy. No. Chyba nie miał tepeków. Ale pytanie, czy jest safety P otwarte i na Coś tam pewno na ziemi tak. leżało? Aj. Identyfikacji. No, czekamy na tepeki, ale tu chyba jest jakiś safety P mimo wszystko, ale nie widzę nic na mapie żółtego. Okej, zobaczymy. Gdzieś tam daleko, może przy tej szykanie, Tak, gdzie tak, zginął. Tak. No, niebezpiecznie. Widzę, że też tak ofensywnie, tak samo jak Koliber, ofensywnie wjeżdżający jest dobre, ale nie ma tych trapów na podłodze. Nic nie robi damage'a przez chwilę i stawiałem się w takiej niefortunnej sytuacji, ale jakby okej, ten Tyrell to tak przebija w ogóle. Obrażenia zabójczyni są potworne, więc to jest wybaczalne. Punkcik trapa. Bity level. Tak jest. No i zobaczmy, jeśli faktycznie nie ma tych tepeków, to musi tutaj sobie poradzić z pieczęciami na raz. Wicia! Zapakował Kolibrowi. Porządnie. Pięknie zapakowane. Tak jest. Koliber zapakowany przez Wicie. I wydropił scroll. Tak. I w TP otwarte. Antówka uratowany. Tak. Idealnie po prostu. Co do ostatniego scrollka. Zobacz na golda. Jest są Tówka 53 golda, Oj, już ale właśnie pięknie. sprzedał różdżkę. Tak, odratowany. Javelinka jakaś, no i mamy cały lud z Diablo, nie? Także wydaje mi się, że tutaj sytuacja byłaby super. Jeszcze te ringi pewnie, ewentualnie na sell, myślę, że nie musi się przejmować. Tylko no, kurczę, pomimo tego, że Koliber zaczynał CS-a bez Tyrella, wydaje mi się, że dużo wolniej ten CS u Antówki. Już nie mówiąc o dentkach, ale po prostu. Nie wiem, czy density było inne, czy coś, ale tutaj zdecydowanie... Kurczę, mam wrażenie, jakby po prostu były jakieś nerwy troszkę u Antówki. Zobaczymy, jak to się przełoży dalej, bo on nie może tutaj Tak, te już dętki, domieniać. brak TPK. Tak. Musiał grać ostrożniej. Tak. Samo to wejście, przywitanie miało no, nieprzyjemne. To się może zawsze zdarzyć, jak w tej szykanie złapią nas w kanapeczkę. Nie, no i lipa, nie? No ja jestem strasznie nakręcony, generalnie, na trzeci meczyk. Zobaczymy, co panowie na to. No. Ja też bym chciał, strasznie zalewako, no. Zobaczymy. No Jasne. tutaj gdyby Antówka nie miał tego TPK i rozpoczął walkę z Wizirem, musiałby chyba Devstrata zastosować. Mógłby, no, też o tym właśnie myślałem. Dobranoc, Mr. Piki, trzymaj się. Trzymaj się, stary, dzięki za oglądanko. No, jest super zalewako. Fajnie jest czasami sobie... O! Ubunua!
Wjeździk do Koliberka. Dobrze, mamy walkę z Diablo. Zaraz sobie, teraz jestem bardzo ciekawy porównania tych splitów. Jak to wychodzi bo w sumie wydawało mi się, że strata do Kolibra, Antówki będzie większa, a zapowiada się, że Koliber powiększył swoją przewagę o 1 minutę w 4. akcie. No, nawet chyba nie powiększył specjalnie. No. Nawet nie powiększył. Nie, to tam jakaś minutka chyba jeszcze będzie, czyli 3 minuty różnicy. O, Runaral z Diablo. 2,5 minutki różnicy, także słuchajcie, jakby wszystko jest jeszcze na włosku, tak naprawdę. Nie, jakby teraz Koliber na pewno ma jakąś tam przewagę minimalną, ale poczekajmy na skipy, poczekajmy na zwiedzanie twierdzy, poczekajmy na starożytnych. Będzie giga blisko i patrz Fifus kolejny I też zwróćmy uwagę, że u Kolibra też jest troszkę problemy z goldem, tak naprawdę 6000 golda. Chociaż, a nie, przeskoczyło 10? 10? W tym samym momencie Właśnie chyba przeskoczyło. jak mówiłeś, tak? No, Jednak bogaty. tak. Nie no, nie ma to jak właśnie na biedaka kończyć ranę, ja tak uwielbiam, żeby ostatnią nowe puścić tak dopiero po sprzedaniu czapki. No i przypomnijmy, Antówka, Burst of Speed 7, 1 punkt więcej Oj, w tak. pułapkę, więc lepszy damage, troszkę szybszy Oj tak. i nadrabia 2,5 minutki do odrobienia. Czy mu się to uda w 5. akcie? Zaraz się przekonamy. Dokładnie. Nie wiem ile to jest procentowo między Burst of Speed 5 a 9. Ciekawe jak to Velocity tam wychodzi, no ale to jest odczuwalne na pewno. Jakby to są sekundy zaoszczędzone, które zainwestował na Izualu. Ale ciekawy jestem tego wyboru Izuala, ciekawy jestem. Wydaje się to mało optymalne na tym biegu, ale na pewno coś sobie odzyska z tego. Nie, ścieki są czasami ode mnie, wiecie? Nie wiem, co jakiś czas łapie mi streamlaga i jest ścina. Także się tam nie przejmujcie. No, zasuwa. Koliber zasuwa. Antówka się zablokował. Przez chwilę go bestia oblężnicza zablokowała. No jak oceniasz te lodowe jaskinie, Fifus? Nie są takie No, złe, Koliber ale coś tam najlepsze też zerknął. nie. Tak, zerknął właśnie trochę na tego reversa, coś tam może było widać przez ścianę, No, tak. ale nie wiadomo w sumie. Ale jak wchodzisz i widzisz coś takiego, to już nie jest... To już masz w głowie, że nie jest najlepsza mapa. I też tak nie chcę zakręcić ta mapa. Mógłby się Koliber pokusić otwarcie TPK, prawda? Tak, Biorąc pod uwagę, co było w ostatnim pojedynku. tak, tak, totalnie. Do tych lokacjach, które mają ten waypoint, jak najbardziej, czemu by nie. No tam bardzo jest kuszący ten reverse. Strasznie. Wręcz to mogła być taka sytuacja jak wtedy na naszym wyścigu. One teleport away. Tak to też wygląda. Siema łóweczek, best of 3. No właśnie, nie wiem, chyba, nie wiem. Trzeba pogadać z pakami po meczu. Ja bym bardzo chciał. Kto wytrzyma więcej pojedynków, ten wygrywa po prostu. Po prostu, no, kto padnie ostatni. No, ale tak, nie no, tak z doświadczenia już wam mówię, to takie 3. speedrun pod rząd. O takiej porze. Miazga. No. A ty biegłeś coś Taki dzisiaj bardzo dobry trening pod Hellerany, Uber Rany, Barb P8. Akurat tak 6 godzinek sobie polatać na normalu, to troszkę można vibe'a załapać. No, ale tak śmieszki śmieszkami, z drugiej strony jak się latało te Hellerany, nawet czarką, co trzeba było siedzieć za 3 godziny, to te P1, to nie wiem kiedy to mija, nie? To jest tak szybkie. Szybkie szpilki. No i reverse po prostu. Koliber, no jako pierwszy doświadczył mapy. Nie zrobił safety P chyba. Nie zrobił. Zrobił? Nie zrobił. Okay. No
i sprawdzamy. Koliber to bardzo, bardzo uważnie podchodzi do starożytnych. Na pewno tutaj Korlik chyba jakiś dziwny, albo nie trafia tym. Tutaj też trochę to jest mylące, mam wrażenie, takie sprawdzanie. Korlik skacze, omija damage'a. Tak, Talik się też kręci, omija te pułapki. ale mimo wszystko widać, że jest nie do tknięcia czasami ten Korlik. Korlik. Że... Najlepiej to chyba sprawdzić po prostu, kiedy widzimy, że Korlik dostaje hity, najechać wtedy na jego HP, zobaczyć jak to się rusza. Tak, no i właśnie Koliber to zrobił i on był nietknięty na przykład, nie? Teraz jakby zobaczył. Chyba Talik równomiernie. jest w miarę okej. Madak już nie żyje. Talik ciekawy, ale teraz jak na nim siądzie, to powinno być git. No i w tej sytuacji na przykład Koliberowi bardzo dużo pomógł Tyrell. bez Tyrella, no to starożytni Zobaczmy. są wolniejsi. Antówka za chwilkę wbiegnie do tej jaskini, która może wiele zmienić. Czy on Fragment zauważy trzyma tego to. reversa, czy on sobie z nim poradzi? Tak, czy zaryzykuje i pobiegnie od razu na reversa, czy nie? Talik się uparty trafił. Wydaje mi się, że Koliber zdecydowanie za mało trapów stawia. Sforsuje tą walkę Fireblastami, tak kiedyś to się robiło, a nie ma aktywnych 5 trapów i po prostu marnuje damage, ale okej, Talik zginął. Mało trapów Ciri, tak, to są takie nawyki, a z poprzedniego grania Aską, tak mi się wydaje. Trzeba sobie wtóc do głowy, żeby się nie starać za bardzo teraz. Po prostu spam i tyle. No i zobacz, Antówka też tam widzi te krawędzie, ale nie Postanawia. sprawdził ich tak dokładnie jak Koliber. No i tutaj takie... City czasami już myślałem, że jakieś bloki będą. Też trzeba uważać. Można zostać łatwo przechwyconym. Koliber na drugim poziomie, czy to jest pierwszy dalej? To jest pierwszy chyba dalej Warsaw Keep. No niestety, Triwaya zalicza. No, zobaczymy za lewako. Speedrun czytania książek? Nie ma problemu, Ola. Będziesz komentatorką. No, ale Antówka widać, że on ciągnie go tam i chce iść od razu, teraz już. Sprawdził tylko taką... Niestety tylko zawrócił tak jakby nie tą drogą, nie? Ale popatrz, zostawił portal właśnie. Przygotowuje się na waypoint i... Tak, no, nie tą drogą, ale dobrze to kmini. Czai się na Może ten za reverse. trzecim razem. Tak, sprawdza trzecią. Tak, A to znowu dead end powinien być. No, będzie zadowolony z siebie po tej decyzji na pewno. Tutaj względem Kolibra na pewno zyskał. Dobra decyzja. GG. To też tam w pewnym sensie trochę świadczy o doświadczeniu. Sprawdzenie takich rzeczy. Tak, Antówka tutaj z mercem, bo więcej skilla w pułapkę. Zobaczymy jak pójdą starożytni. Merc już nie żyje. Taka rola najemnika, 2 strzały znika. No, ten dokładnie. Talik. Zobaczmy na życie może. Wydaje mi się, Siema, że fan. Talik ma troszkę więcej życia. A bardzo podobnie. Koliber tutaj mega nie fart. Oj, ma chyba wszystko. Dalej szuka. Chyba musiał zrobić full scouta każdego poziomu twierdzy. Także tutaj jest bad luck, niestety. Tak. No, łantówki starożytni nie żyją. Właściwie można powiedzieć, że po tych stratach u Kolibra, albo raczej po szybszym przejściu jaskiń o łantówki, no prawie że się zrównali, jeżeli chodzi o timery. In-game time. Teraz Koliber też dużo błądził, więc wydaje mi się, że panowie są praktycznie na równi i no dużo zależy od skipów, także mam nadzieję, że faktycznie nikt z nich nie ma na podsłuchu
Bo jak ja bym takie coś usłyszał, to bym się zesrał w gacie. To jak lecisz piąty akt, już wiesz, że Fifus ogląda, nie? Tak. Real time 12 minut, dłuższy S. No myślę, że Antówka teraz ma przewagę. Może mieć lekką, tak. Zobaczymy, jak mu pójdzie szukanie. Jak widać, pierwszy poziom już troszkę szybciej niż Koliber. Aha, to aha, okej. No. O. Okej. No to Ekspres. tutaj bardzo, bardzo dużo urwał. Okej, pierwsza fala skipowania. Pierwsza falka u Kolibra. Tylko Koliber jeszcze ma tam koleżankę w tronie. No, udało się, patrz. Udało się skipnąć pierwszą falę, nawet w takich warunkach utrudnionych. Antówka dosyć mocne density na tronie. Więc już kończy czyścić. Druga fala skipnięta. Tak też mi się wydaje. Możemy patrzeć, czy jest jakiś ten śmiech. No popatrz, chyba trzecia? Tak, no. I Antówka nie zeskipował pierwszej. Więc musi iść po merca, jeszcze raz go wskrzesić, zainwestować kaskę. Sprawić, żeby Bal z niedołożenia kastował na niego, a nie na merca. No trochę zabawy jest z tym, dlatego ta pierwsza fala u zabójczyni jest dosyć istotna, żeby ją zeskipować. No popatrz, Fifus, czwarta fala. Merc też. Czwarta fala skipnięta u Fifusa, Kolibra. Piąta. GG. Wow. Nice. No to wszystko teraz w rękach Antówki. Jakiemu pójdą te skipy? No, jest tutaj, nie no, to Koliber mi mega zaimponował. Nie wiedziałem, że potrafi robić prawie, że, no, perfect skipy na wyścigach. Nigdy nie widziałem tego, ale no chłopak tam w garażu Tak, bardzo ładnie mu to wyszło. nie marnował czasu. I skip też u Antówki. Tylko nie wiem, która. Chyba dopiero druga. Mamy chyba trzecią. Respekt u Kolibra. No patrz, czwarta fala skipnięta, łantówki. lecą, łeb w łeb. No i piąta chyba. Zobaczymy, czy podejdzie do Bala, żeby nam pokazać jego buźkę. Jadą świry. Jadą z tą czekoladą. Chyba Antówka nie wie, że już nie ma Bala. Antówka pokusił się o szóstą falę. Tak. Świetnie. Tak, pięknie. Jednak perfect skip. 5/6. 6/5 zrobił. Tak. Pięknie, Antówka też gratki stary. Bardzo ładna sesja skipów. Świetna sesja skipów. Już by się myślało, że kurde, Koliber naprawdę ten. No i patrzcie na te czasy. Antówka ma 2 minuty jeszcze do czasu Kolibra. No, Kolibrowi będzie ciężko. Kurczę, będzie ciężko, będzie blisko. Już biją. Zrobił co mógł tymi skipami, zrobił co mógł. Niestety, albo niestety, Antówka równie dobrze skipował. Tak, niestety dla Kolibra, bo tutaj to była taka jakby ostatnia szansa. No i też to ekspresowe przejście przez Wardstone Keep level 1, 2, 3 przez Antówkę. To ja nawet nie zauważyłem, kiedy on już był na tronie. Minuta może to trwało, to było bardzo szybkie, gdzie Koliber zwiedzał wszystko. No ale zobaczymy, timer stop u Kolibra. No i patrzcie, i Antówka ma 2 minuty na dobicie Bala. Także tutaj raczej już GG. Tak, leży 2 minuty przed Kolibrem. Antówka, gratulacje, zapraszam na wywiady. Co to za amulet u Antówki? Zobaczmy. Przegrana?
2 minuty, Koliber. Wiesz jak się jaraliśmy tą twoją historią z Tyrralem w ogóle? Zaraz ci opowiadamy wszystko. O ile Siema, przegrałem? O 2 minuty in-game time. Aj. Miałeś... Jakby Antówka zrobił gorsze skipy, to by było na równi praktycznie. Nie? Bo jakby byłem podjarany strasznie, że te fale tak ci wyszły stare, nie? Tam był taki motyw, że Antówka był przed tym. No jakby Antówka na przykład to zepsuł, to ten wynik był jeszcze ostrzejszy, ale Antówka też to ładnie rozegrał. Antówka Na szczęście udało się 6. falę skipnąć. 6. fala była nawet tak, też Tak. mówiliśmy. Tak. Wspomnieliśmy o tym. Ale powiem wam, jakbym nie poszedł po tego NFT-a, wiecie, że ja bym to zrobił 2 minuty szybciej. No Bo tam ja, w ogóle... Ja ogólnie nigdy NFT-a nie użyłem i wiecie dlaczego ja się zaklinowałem? No wszedłeś sam tam. Bo ja chciałem im spamować, a nie wiem, czy nim się nie da spamować? Nie da się spojrzeć z cooldown. Aha, a ja tak stoję, mówię, a zaraz tutaj przyspamuję i ucieknę. A ja się nigdy czegoś nie używałem nauczyłeś. NFT-a. To się nauczyłeś czegoś, no i tego, że ty zrobiłeś Ja w stali... ogóle ja już się zastanawiałem, czy nie resetować sanktuarium. Czy ja wyjdę z tego rogu, nie? No, tam też myśleliśmy z Fifusem, czy to nie jest już rerun, ale to fajnie tam na te peki to zrobiłeś, że tam po prostu oni sobie wyszli, ale łapałeś się. Ja wywróżyłem ci to, że ty z 3 tali zrobisz rala, nie? Bo miałeś 5 run, które ci dropnęły w drugim akcie, w trzecim też, nie? Antówka na przykład Ralek z Duriela. Nie no, dużo run padało poza hrabiną w tym ranie. Antówka tutaj, można powiedzieć, z 4 hitów nie zrobił tale, ale potem się udało jeszcze. Kurde, jeszcze gdy Right of Passage, to bym dobił ten 29, jakby wcześniej wypadło. Zobacz, jaki amulet u Antówki. Mieliście fantastyczne, strasznie mi się podobały kanały i mam pytanie do Antówki. Co czułeś, kiedy wszedłeś na drugi poziom kanałów? Antówka Depresja. też To była depresja. Bo ty Jak wiesz, ja że zobaczyłem na samym odkryłeś. początku tą skrzynkę, mówię, idę w prawo, przecież to musi być łatwe, nie? Mhm. I No, tak. czasami może właśnie tak wytrollować, a też nie sprawdziłeś takiego, po prawej stronie było też nieodkryte, nie? I zastanawialiśmy się z Sifusem, czy tam nie będzie Way'a, czy tam nie będzie drogi właśnie, ale tam już był róg. tam mogło być coś więcej, nie sprawdziłeś A tego tam mógł dokładnie. być taki konektor. Mógł ten być taki, jakby tak. No. I Masz rację. zastanawialiśmy się, ale dosłownie jest 5 sekund później Antówka odkrywa do połowy przejście i mówimy z Sifusem, ty, odkrył przejście. I w tym samym momencie Antówka się wycofał z tego przejścia i zrobił całe kółko jeszcze, nie? Aha. Ja w ogóle zapomniałem, że to jest od skrzynki w prawo. Pomyślałem, że to jest od skrzynki w lewo, dlatego poszedłem na lewą stronę. Aha, i zdyskwalifikowałeś to miejsce. No jakbyś tam dosłownie 1 piksel więcej odkrył, no to byś już wiedział, nie? Ale no to i potem fala błędów, tak? Bo lawina taka się zrobiła, bo otworzyłeś portal, nie? Na kanałach i straciłeś na flayerze. Koliber tutaj zyskałeś, też miałeś w trzecim akcie właśnie ta lantówka dał trochę tego czasu No. i leciał na flayer z Lasu Pająków. Także mocno. A jak wam się podobał Żmijo Szpony i Tomb? W pytkę. Weź. Masakra. Ten run to był po pierwsze tyle błędów, po drugie tyle To w ogóle reversów. Masakra. Pytanie o Itchy do Antówki. Stary, opowiadaj. Wiesz o co A chcę więc- zapytać? No, Jak to było i dlaczego? nie mam nic na Warto swoją było te obronę. 2000 go w pierwszym akcie? A Nie, myślicie, nie że wiem. Zapomniałeś, jakby że- to zapomniałeś, że- berło w Z kieszeni? Itchów się robi tale? Tak, jak Okej. sprzedawałem, to pomyślałem sobie, z czego robi się tale, a nieważne. Okej. No i cóż, To było mocne, bo na następnej hrabinie padły ci 2 Itchy. Także zakładaliśmy taki scenariusz, że ten. nie wiem, o tylu rzeczach zapomniałem podczas tego runu, że masakra. Tak, ale właśnie takie błędy są najfajniejsze moim zdaniem, że właśnie... Teraz już będę pamiętał na pewno. No, ale właśnie takie błędy jak z tymi kanałami albo z tym portalem, bo wiesz, przez chwilę było tak, że Koliber prowadził 2 akty, potem ty się trochę wybiłeś, no i też Koliber nie miał Tyrrala, więc już nastawialiśmy się tak, że raczej na 19 poziomie już zaczniesz, no już więcej damage'a robić, nie? No, ale potem on znajduje tego Tyrrala, ty robisz błąd taki, że dajesz Kolibrowi dużo czasu, nie? Koliberowi dużo czasu dajesz na to i potem te skipy, to zajebisty mecz był, panowie, było tak dowalony mecz. Ja tutaj A zalewam Koliber 4 minuty przewagi w trzecim akcie.
i potem nadrabianko. Tak, Antówki. tak, no. Gdzie No, potem nie też potrzeb- Antówka ale miał nie wiem, brodę, czy tak widzieliście, na ja CS-ie. zobaczyłem na Ancient Wayu tak do tyłu i mówię, na pewno tam będzie do Wici, nie? No i było. A poszedłem i tak w lewo, nie? No bo tak naprawdę tam wiedziałem, że się zawija, no nie wiedziałem, czy to będzie wyjście, nie? Mhm. Tak, no to chamskie takie było, nie? Bo to jest już takie Antówka, przeświadczenie masz, że jak coś widać, jakiś skrawek mapy, to powinieneś tam iść, nie? No, w tym układzie też Tylko, tak że jak coś- masz tepę staffa, to jest łatwiej. No, A tutaj podejmiesz złą decyzję, to jesteś w plecy. Nie no, oczywiście. Zapytajcie, co Jakby czuła Voxer czy Antówka, ktoś to by poszedł, bo oni znają tajle, jak się zawijają, nie? jak nie miał tepeków. Antówka, nie miałeś tepeków przez chwilę, nie? Na CS-ie? Skapnąłeś tak, się? ten ostatnim Ciebie razem. Ogólnie mi hidropił, tak, ale wtedy to tak ginąłem masowo. To ostatnim razem jak wszedłem i udało mi się wyjść na szczęście, ale to już wtedy nie miałem tych 50 tepeków. złotych. No i Szacun robiłem dla 2 naszych sile, zabójców, zrobiłem mega bez TPK. speedruny, zajebiste Potem dopiero widowisko, w no i końcu wypadł i komentatorka od niczego razu sobie wróciłem do popczam. te TPK, Okej. bo A no, jakbym byłeś- tam jeszcze Poczekaj. zginął, to nie wiem, ja już bym zaczął płakać. Ja tu tylko muszę chwilę przerwać. Wicia, dziękuję bardzo. Wszyscy piszą Wicia na czacie. Dzięki. Ojej, Wicia. Wicia nam mi Kolibrowi robi wypłatę chyba. Jezu, wiesz, jak mnie to obudziło, jak on sypnął? To mi nagle Wicia. muzyka zaczęła grać w tych uszach, ja mówię, co jest? Tak. Wicia wjeżdża. Nie no, fajnie. Ja, słuchajcie, Fifus, masz coś jeszcze? Tifus, a byłeś tak, dumny, tak. jak zresetowałem rana na tym WP-ku na 4. akcie? Żeby zobaczyć, czy jest Tak. tabliczka. tak, mówiliśmy o tym, no. Tak. Sprawdziłeś, czy jest. Ale jedyna do sprawdzania to była na Arcane, tylko że ją też ciężko było tak resetować, bo w drugim akcie się ciężko resetuje kapliczkę. nie? Coś jeszcze, co na przykład mogłeś robić Koliber, bo ty nie miałeś tego rala, nie? I mogłeś sprawdzać skrzynki na przykład na Arcane, bo tam Tueja rozbiłeś? Tak, ale pamiętasz jak rozmawiałeś przed streamem, przed urodzinowym z Mr. Lamą biegiem i był gimnazjum, powiedział, że nie może ral wypaść, że do chyba 5. do Tala dropi? Nie, Ze no do skrzynek? Rala. Nie, Mi się wydaje, Ral że nie mówił- pada ze skrzynek, ale z moba może. Serio? On Z Jim tam moba mówił? może, ale ze skrzynek nie. W gimnazjum A. ci wtedy mówił. To jest super do potwierdzenia. Ale był taki temat, coś Tak, było z tym w gimnazjum gimnazjum. ci mówił i się tak, że o kurde, to po co my ten, nie? A, było A z przecież moba tak. może, z ducha może, ale Z ze ducha może, skrzynek ale nie. ze skrzynek nie. Tak. Okej. Mhm. Good Ja shit. pamiętam właśnie, że wtedy ci Było. gimnazjum to tłumaczył. Tak, było z Jimem, to było. Trzeba zapamiętać. To jeszcze jedna sprawa została, nie? Mhm. 35, trzecia runda, nie? Startujemy, już postać jest wrzucona. No. Nie, ja 8:30 mam wejście w studio. No to jeszcze kilka rund możemy zdobyć. Dobra, Koliber. Nie no, bo jest Więcej- 2-0, więcej to niż muszę jedno. do 5 grać, nie? W ogóle, co to ma być, że mi się zbugował ten Gitbin? W sensie nie wiem. dropił ci? Nie widziałem Nie wiem. tam. No to sytuacji było tak, że ja filmowej. kliknąłem to coś, no i poszedłem do miasta, stwierdziłem, że zanim one się zrespią, no to kupię sobie płatki, no i wróciłem i nie wiem czy te moby się zrespiły, czy nie, ale nie wypadł mi ten Gitbin. Kurde, ale bym jeszcze jedną rundeczkę poleciał. Ale rozchociliście nas strasznie tą ostatnią rundą, tą drugą rundą, bo była świetna. Kurde. No dobrze, Możemy jutro zrobić będzie jeszcze. oglądany. No to dawaj, Możemy Koliber. zrobić jeszcze, ale nie dzisiaj. Nie ja mówię, Kurde. ja 8:30 muszę wejść No zrobić dobra. w studio. Jutro po meczu mogę ten. O 18 gramy, 20 mogę być. No, chyba git, nie? I ten. No, ale Antówka mocny jest, kurde. No, ale świetnie jesteście dopasowani, super, bo... Nie, mi się wydaje, że Antówka jest za dobry. Jak za dobry. Ale nie, Jeśli ja błędów. Ja ten run mogłem skończyć przynajmniej tak 38. Tyle ślepych zaułków, co wszedłem w 5. akcie. ja ten tyle pierwszy mogłem śmierci. dużo szybciej skończyć, bo miałem taką przewagę, to drugi akt 48 minut skończyłem, nie? Przy pierwszym Masakra. ranie. Jeszcze ten mościk był na blok marszu. To już wiedziałem, że ten run będzie Którego łaja dłuższy. miałeś teraz? Drugiego chyba. Ja też.
No właśnie chyba jakieś szybkie zastępstwo zalewa ktoś za Kolibra teraz i lecimy. No, Ciri. No. Ciri podobnie biega. Ciri, ubieraj kapcie. No właśnie. Ale nie, Koszulkę właśnie speedrunnera. było fajnie się oglądało, bo jakby do końca nie było wiadomo kto wygrywa, kto przegrywa, cały czas to się rotowało. No było, kurczę, super przepychankę mieliście. Z tą hrabiną też takie ciekawe było założenie, bo z Sivusem myśleliśmy na początku, że Koliber będzie miał Taletka, a Antówka Tirala, nie? No, to byłoby też ciekawe porównanie, kto z czym lepiej wychodzi na przykład w jakichś tam sytuacjach, no ale ostatecznie oboje mieliście wszystko. Później tam Talmi też wypadł. A właśnie, a w trzecim wiedziałeś na akcie. przykład Antówka, gdzie jestem? Wiedziałeś, gdzie jest wieża, jak odkryłeś TPK? WPK? Nie. W sensie, no poszedłem i odkryłem po prostu. Nie, no ja wiem akurat przy tym układzie wiedziałem, że ona jest na wprost WPK. To nie, to ja nie. Na farta poszedłem. Zalewako ma pytanie jeszcze do Antówki, tak? Co z tym, że Antówka postawił sobie TPK w kanałach, co skutkowało, że przy Kilbinie przepadł? Co musiał się wracać przez dżunglę. No właśnie to zrobiłeś, nie? Antówka, nie? Że ten. Tak, to wiem. No, mówiliśmy. Mówiliśmy na początku, tak. Nie było to zamierzone oczywiście, ale no to już A. taki czas był, też już presję czułem. No i dałeś wtedy mnóstwo właśnie emocji, bo dałeś czas Kolibrowi trochę. Mhm. No nie? Który wtedy jeszcze nie miał Tirrala cały czas, nie? Tak. I od samego początku mówiliśmy, że no musi teraz ten czas jakoś Koliber nazbierać, żeby potem go stracić przy tobie. Koliber A myślicie, tego że Tirrala złożył dopiero na chaosie, nie? No. A myślicie, Tak. że opłaca się ten respekt robić teraz? No. Rozmawialiśmy o tym w sumie trochę ostatnio. Bo właśnie się tak zastanawiałem, czy to te kilkanaście sekund, co traci na kilkadziesiąt, czy to się równoważy ten No, to nie jest, wiesz, to game time'owo masz tylko drogę z TPK 5 aktu do WPK i tylko akarka, także to jest mniej niż 10 sekund IGT moim zdaniem. No w sumie tak, masz rację. Albo tak około dziesiątki, no jeszcze z rozdaniem statów, nie? No Ingame time to rzeczywiście. No. A wiesz, ten bal ma dużo tego życia, to no, wydaje mi się, że spoko. Tylko raczej pytanie, czy nie respektować tam wcześniej, czy coś, nie? Taką miał Fifus przekminę. To się zastanawia- Się pytał, czy na starych jakbym się zrespektował, ale wtedy nie masz Burst of Speeda, nie? No, nie, bo to musisz przejść musisz przejść potem wszystko, no potrzebujesz tego bez speeda. Aha, i jeszcze w ogóle tutaj który to był drugi poziom? Czy trzeci tego? A nie mam Watson Keepa. Co tam obiegłem cały i wróciłem. Ja byłem pewny, że tam jest detent, nie? I mówię, nawet nie dobiegam do końca. No to było wyjście. Tak, tutaj tak naprawdę zadecydował właśnie ten Wardstone Keep. Ty przeszukałeś nie wiem, go czy dosyć długo. zauważyliście, ale na przykład jakby po tam jeden tile wyżej była identyczna szpara i pierw sprawdziłem tą jedną i był rzeczywiście detent, a tam było przejście.